Kolejny odcinek podcastu W ogniu pytań. Dzisiejszym moim gościem jest Klaudia, fotograf na ścieżce rozwoju duchowego. Dobrze powiedziałem? Zapraszam, przedstaw się, powiedz coś o sobie i dalej będziemy kontynuować. Witam Cię i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Dzień dobry. Jest to dla mnie nowość. Dla mnie również. Ale dobrze, stawiam się tutaj. Miło mi bardzo, że jestem tutaj i co mogę powiedzieć o sobie. Jestem fotografką i też pracuję nad sobą, nad swoim własnym rozwojem. Szukam w sobie, jak mogę sprawić, że moje życie będzie lepsze, piękniejsze, pełniejsze i tym się kieruję w życiu od kilku dobrych lat. No i chciałabym to też przedstawiać poprzez to, co robię, poprzez moją fotografię. Na początku była to tylko fotografia natury, kiedy podczas moich wypraw fotograficznych zachwycałam się do tego stopnia, że po prostu czułam połączenie ze wszystkim. Poczułam, że chcę to też pokazać ludziom, chcę, żeby oni też to poczuli, dać im kawałeczek tego, co ja widzę. Chciałam im to w jakiś sposób po prostu przekazać tym zdjęciem te odczucia, te emocje, bo wiem, że to jest takie, że aż dotyka czegoś w środku. I przyszło do mnie kiedyś, że te zdjęcia mają też takie terapeutyczne działanie i że może mogę to dawać ludziom w taki sposób. I przyszło do mnie właściwie kiedyś, to na pewno nie przyszło z mojej głowy, bo nie przyszłoby mi coś takiego do głowy, ale jakby spłynęło na mnie kiedyś, że te wszystkie moje zdjęcia, wiele lat i wiele zdjęć, że wiele z nich może być po prostu takimi zdjęciami, które mogą coś w tobie zmienić. I zeszło do mnie taki pomysł na kolekcję, która ma za zadanie harmonizację czakr. Za zadanie po prostu kolorem oddziaływać na ciebie w jakiś sposób. No i przyszło do mnie, że mogą to być czakry, po prostu 7 kolorystycznie dobranych zdjęć i każde odpowiada za daną czakrę. Ale jednak później zobaczyłam, że nie chcę się w tym zamykać, bo komuś to może dać zupełnie coś innego niż ja sobie założyłam. To jest moje założenie, a co ktoś z tego wyciągnie, to będzie jego. Ale wiem, że to działa, że te zdjęcia po prostu coś człowiekowi robią, bo widzę to i słyszę od ludzi, że po prostu, że te zdjęcia zatrzymują. No więc to tak na początek. Dobrze. Nie wiem, co jeszcze chciałbyś wiedzieć. Poniekąd poruszyłaś większość pytań, tak, które mam tu zapisane. No to cześć. Ale rozwiniemy je, spokojnie. No to nie wszystko, czym się zajmujesz. Nie, no domyślam się. Myślę, że może zaczniemy od początku. Powiedz mi, co było pierwsze? Fotografia czy pomysł na to badanie swojej duchowości, na ten rozwój duchowy? Wiesz co, no fotografia, z tego co sobie ostatnio przypomniałam, towarzyszyła mi już od najmłodszych lat. Dopiero ostatnio sobie o tym przypomniałam, że nawet kiedy byłam, nie wiem, w liceum, w podstawówce, jeździłam nad morze i zawsze wtedy miałam aparat i zawsze chodziłam po plaży godzinami po prostu i robiłam zdjęcia. Był to taki zwykły aparat i po prostu zwykłe zdjęcia, ale to było zawsze we mnie. Potem była przerwa spowodowana różnymi wydarzeniami dziwnymi w moim życiu, kiedy w ogóle się na tym nie skupiałam, ale potem w cięższym momencie znowu jakby... Wróciło do ciebie. Tak, wróciło, bo to mi bardzo pomagało w takich ciężkich chwilach. Wtedy miałam jedynie telefon, ale właśnie to sprawiało, że jakby czuję się lepiej. Chodziłam też znowu kilometrami po plaży i robiłam zdjęcia i te zdjęcia były takie, że aż, no naprawdę. No i tak stwierdziłam, kurczę, to mi daje coś, to mi po prostu napełnia i chciałabym to robić w jakiś sposób. No i tak to się zaczęło, a równocześnie z tym, bo kiedy przychodzą ciężkie momenty, no to jest to zazwyczaj taki czas, kiedy... Chcemy coś zmienić. Tak, kiedy ciebie dojeżdża, to jakby coś się w tobie zaczyna zmieniać, że nie chcesz być już w tym i zaczynasz szukać, dlaczego tak, co tu jest, o co chodzi, przecież nie o to chodzi, żeby cierpieć w życiu. No i to tak sobie po prostu równolegle idzie wszystko u mnie. Okej, czyli to połączenie jakby zrodziło się mniej więcej w tym samym momencie, tak? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak.
Dobrze, a powiedz mi, jak w ogóle, jakie miejsce w twoim codziennym życiu zajmuje duchowość? O, bardzo ważne. Bardzo ważne. To jest część mojego życia i to po prostu się cały czas jakby rozkręca i rozwija. Codziennie po prostu już ja tym żyję. Staram się coraz bardziej nad sobą pracować. Nie jestem mistrzem medytacji, nie siedzę godzinami, nie medytuję, aczkolwiek codziennie stawiam się na matę rano, zawsze mam swoje rytuały. Robię po prostu każdego dnia coś dla siebie i jakby rozwijam to we wszystkich kierunkach i dbam o swoją dietę, o wszystko po prostu. Dużo Powiedz mi, rzeczy... stosujesz jakieś konkretne techniki, jakieś szkoły, jakieś nurty? Nie, nurt mojego serca stosuję. Idę po prostu za tym, co mówi mi moje serce. Dużo różnych rzeczy czytam, wieloma rzeczami się inspiruję, ale nie idę ślepo za jedną ścieżką. Po prostu robię tak, żeby było mi dobrze, żebym czuła się z tym dobrze i szukam różnych rozwiązań i dużo też ze sobą pracuję. Dużo rzeczy ode mnie poodpadało, zrezygnowałam z wielu niesłużących mi rzeczy, przyzwyczajeń i dużo to zmieniło w moim życiu i po prostu idę tam, gdzie czuję. Nie idę za czymś konkretnym, za kimś konkretnym. Po prostu biorę z tego wszystkiego, o czym się uczę, czego słucham, co czytam, po prostu to, co do mnie trafia. I idę po prostu sobie tam, gdzie wiem, że to mi da jakiś po prostu rozwój w jakimś stopniu. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. Okej, a czy, nie wiem, brałaś udział w jakichś wspólnych medytacjach, jakichś, no nie wiem, kursach medytacyjnych? Wiesz co? Czy to jest wszystko, czy jesteś takim typowym samoukiem? Wiesz co, można powiedzieć? Nie jestem samoukiem, bo poznałam tutaj parę wspaniałych ludzi, którzy mi jakby, dzięki nim jakby w ogóle się w tą stronę popatrzyłam i właśnie moja przyjaciółka robiła jogę, a jej partner robił masaże, no i ja w ogóle wtedy poznałam taki inny świat dla mnie i oni byli zawsze tacy szczęśliwi, uśmiechnięci. Nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego, jak to jest możliwe, że tutaj wszyscy cały czas problemy, tu nie wiem, jakieś takie błahostki, a oni cały czas... Poza tym są. Tak, zupełnie. A teraz ja jestem w tym samym miejscu, też jestem poza tym i rozumiem już teraz, ale oni mi ten świat pokazali, no i tak do niej na jogę chodziłam i po prostu dzięki temu zaczęłam też sama ze sobą robić różne rzeczy po prostu już tylko po prostu w zaciszu domowym, ale ona mi pokazała tą ścieżkę, po prostu jakieś kąpiele dźwiękowe, misy i tak dalej. Takie po prostu inny świat totalnie. A potem to już się to rozlało i się otworzyło i nie wiem, no jeżeli chodzi o medytację, no to cały czas się uczę. Cały czas, no ale codziennie siadam i codziennie próbuję ćwiczenia oddechowe, różne tego typu rzeczy. Zimne prysznice o poranku. Nie mogę się przełamać. To jest super. Słyszałem. To jest super. Naprawdę czytałam bo to jest na temat dopaminy, bo to jest po prostu, i czytałam, jak to wyregulować w tamtym roku we wrześniu i stwierdziłam, kurczę, ja chcę tego spróbować i od tamtego dnia, każdego dnia i to jest super, wspaniałe po prostu. Wiem, dużo na ten temat Naprawdę. czytałem, oglądałem, ale jakoś nie mogę się przełamać. To jest wspaniałe. To jest lepsze niż kawa, lepsze niż wszystko. Może kiedyś to przyjdzie do mnie, na razie nie mogę się przełamać. Ale wiem, że to spory wyrzut dopaminy i masz praktycznie energię na cały dzień. Tak, i to w ogóle nawet jak się budzę, jakaś taka pamięta, nie wiem, źle spałam czy coś, to wiem, że pójdę tam i dostanę to. Nie, wiesz, naprawdę, to wspaniałe jest. Znam takich, którzy mają balię z wodą na podwórku tak, no, to jest zima czy nie zima, dokładnie. Tak sobie morsują tam. Ja też znam takich, może znamy tych samych może. Może, nie wiem. No, ale
Może kiedyś się odważę. Chciałem dopytać cię, żebyś rozwinęła temat, jak wygląda ten twój proces twórczy łączenia fotografii z rozwojem duchowym. Jak, bo mówiłaś o tych 7 kolorach, powiedz, co cię inspiruje, powiedz o swoich odczuciach podczas fotografowania, czy najpierw widzisz daną scenę oczami i mówisz, o, muszę zrobić zdjęcie, czy nie wiem, najpierw spacerujesz i podziwiasz krajobraz, powiedzmy mówisz, o, tutaj i dopiero później wracasz z aparatem, robisz zdjęcia. Jak ten proces twórczy w ogóle u ciebie wygląda? Nie, u mnie to jest po prostu chodzenie i obserwacja świata w zachwycie. Ja po prostu widzę i łapię. Nie wiem, jak to powiedzieć. Zawsze tak było. Mnie po prostu scena zatyka mnie z zachwytu i robię. Po prostu to jest poza Można mną. powiedzieć, że praktycznie aparat masz cały czas ze sobą. No jeżeli chodzę gdzieś, to tak, oczywiście. I te zdjęcia na harmonizację czakr to były wiele lat, bo ja bardzo często chodziłam. Teraz już troszeczkę bardziej się jakby kieruję do ludzi, na sesję z ludźmi, ale te zdjęcia, ja miałam ich tysiące i kiedy spłynął na mnie ten pomysł, to ja po prostu spojrzałam w te zdjęcia i mnie te, które miały tam być, mnie zawołały, że to będzie to do tej czakry, to do tej czakry. To mi po prostu takie download. Wszystkie kolory, wszystkie zdjęcia mi się w głowie pokazały, które do czego, naprawdę. I to było tak, to było niesamowite, bo to było 5 minut takiego, nie wiem, podczas pracy gdzieś mojej, takiej zwykłej, po prostu ten pomysł przyszedł. No ale ogólnie, no, kiedy jestem w naturze, to jakby wyłącza mnie, jakby jestem tym. To mnie tak zachwyca, że to się dzieje samo. To jest po prostu, nie wiem jak to powiedzieć. Totalnie po prostu połączenie. Czyli żeby dane zdjęcie dobrze oddziaływało na konkretną czakrę, musi spełniać jakieś warunki? Nie, ja myślę, że to chodzi o intencję tylko i wyłącznie. Okay, czyli nie musi być jakoś, nie wiem, kolorystycznie... Nie, to był mój pomysł, który żeby przyszedł... Żeby tak podzielić, powiedzmy, tak? Tak. To ma znaczenie, bo kolor oczywiście, że ma znaczenie, bo czakry są przedstawiane w kolorach, ale bardziej mi się wydaje, że tutaj, skoro jesteśmy tutaj wszyscy w jednym ogromnym polu kwantowym, to wystarczy moja intencja. Pole serca i moja intencja i to będzie działać. I nie wiem jak, nie mam dowodu, ale to działa. Dlatego mówię, że moja intencja jest taka, a ktoś może z tego zdjęcia wziąć zupełnie co innego dla siebie. Totalnie co innego. Tak, jak ci mówi cirka, ile jest zdjęć w twojej kolekcji? Mnóstwo? Tysiące. Okay. Ale mówię, no teraz właśnie moje takie dzieciątko, no to ta kolekcja czakr, no to tam mam po prostu selekcjonowane po, nie wiem, naście z każdego koloru i można sobie dobrać swój własny zestaw, swój własny kolor, ale wszystkie te zdjęcia, które ja umieszczam, są bo może jakieś inne ciebie zawoła, może coś innego tam dostrzeżesz. Fajnie mi jedna koleżanka powiedziała, że ludzie reagują tak na te zdjęcia, jakby tam był kawałek ich w tych zdjęciach, jakiś może zagubiony kawałek duszy. I może akurat to konkretne zdjęcie chce być, bo tam jest to coś. Nie wiem, może czasami ja tak samo mam, że przeglądam jakieś zdjęcia. Tak, nie wiem, czy to na Instagramie, czy na Instagramie staram się nie, ale no nie wiem, gdziekolwiek, jeżeli mi wpadnie w oczy jakieś zdjęcie, to niektóre, wiesz, przeglądam i okej, dobra, dalej, a trafi się takie zdjęcie, że... Przy niektórych się zatrzymujesz. Tak, po prostu cię po zatyka. prostu patrzysz na to zdjęcie i no, możesz patrzeć i patrzeć. Tak, i ja wysnuwam teorię wraz z tą moją przyjaciółką, że być może ty tak na nie patrzysz, bo może tam się zagubił kawałek ciebie, kawałek twojej duszy. W tym życiu, w tamtym, w przyszłym, nie wiem, po prostu... Ja w to wierzę, że tak może być, bo inaczej to by tak nie wołało. I to, że cię to tak woła, to znaczy, że coś tam to w tobie zmienia, coś to robi. To nie musi być ta moja intencja, że to ci przyniesie, nie wiem, uleczenie, ale nawet samo to, że popatrzysz się na takie zdjęcie o poranku, kiedy masz zły dzień i cała twoja energetyka się zmienia i wszystko się może zmienić. Ten dzień się może wywrócić do góry nogami po prostu, bo ty masz już inny vibe poranny. Może nawet tak to działa i ja myślę, że super, jakoś działa. Oby działało i to jest najważniejsze.
Powiedz mi teraz, gdzie twoje zdjęcia można obejrzeć? Czy są na sprzedaż? I jeżeli tak, ja to wszystko podlinkuję w opisie tego filmu, więc jeżeli ktoś z oglądających bądź słuchających będzie zainteresowany, w opisie będzie do ciebie podany link. Dobra. No to tak, strony internetowej jeszcze nie mam, ale mam Instagram, właściwie 2 Instagramy. Na jednym są takie, i to też nie jest ten, muszę to przerobić ogólnie, ale mam Instagram. Najważniejsza, najistotniejsza informacja jest, że na tym Instagramie jest odnośnik do mojego Linktree i tam jest wszystko. Tam jest cała moja oferta, tam można wybrać zdjęcia, tam też są oferty moich sesji zdjęciowych, które też robię. Tej drugiej gałązki, którą się zajmuję teraz, tak bardziej się w to kieruję. Przejdziemy. Więc tam można, jeżeli ktoś by chciał taki zestaw czakr, to najlepiej tam, bo tam jest galeria i tam można po prostu sobie każde zdjęcie dla siebie wybrać. Pod siebie. Dodatkowo fanpage na Facebooku i na tym fanpage'u jest tak najbardziej aktualnie, bo tam jakby wrzucam wszystkie moje sesje, mniej więcej takie, żeby... Czyli takie najświeższe zdjęcia tam wszystko, można znaleźć. Tak. I sesje z natury, i sesje z ludźmi, i z eventów, i po prostu tam na fanpage'u wszystko wrzucam na bieżąco. Po prostu to, nad czym pracuję w tym momencie. Powiedz mi, jak w ogóle ta twoja ścieżka duchowego rozwoju wpłynęła na twoją codzienność? Na postrzeganie piękna, na jakby współżycie, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, z innymi ludźmi. No właśnie o taką codzienność. Jest pytanie czysto retoryczne. Wywróciła cały świat. Powiedz coś o tym. Wiele lat temu już to się zaczęło i to po prostu trwa. Ale zresztą ja też... Dla mnie to nie jest nic jakby takiego nowego, bo ja mam wkoło siebie samych takich ludzi właściwie. Bardzo wielu takich ludzi i no jak to wpłynęło? No przede wszystkim najważniejsze, no zniknął w ogóle, zniknął? Nie wiem, zniknął, tak. Zniknęło z mojego życia wszelka złość, wszelkie tego typu emocje. Nie ma tego u mnie. Nie ma nerwów, nie ma stresu, nie ma. W ogóle od wielu lat nie ma. Po prostu to na mnie nie działa, to jakby jest obok mnie. Nauczyłam się właśnie przez to, że staram się medytować i tak dalej. I że jakby już patrzę na wszystko jakby z innej strony, tak z boczku. Że wszystko jest po coś, wszystko jest lekcją, wszystko jest dla ciebie, wszystko jest dla twojego rozwoju. To nie są rzeczy, które są tobie, jak całe życie myślałam, że nie wiem, kurde, bo ja mam pecha, bo mi się nie udaje. Że cały bo świat mnie nienawidzi. Wszystko po prostu jest tak. To nie jest w ogóle tak. To wszystko jest... Ja sama sobie to wybrałam, jak tu schodziłam. Wybrałam sobie taką ścieżkę, takie doświadczenia, wszystko ciężkie czy nie ciężkie. Widocznie tak po prostu potrzebowałam, żeby wzrastać. I to wszystko ma mi coś dać, a nie zabrać. I to jest super uwalniające, bo wtedy cokolwiek by się nie działo, nie patrzysz się na to, o Boże, dlaczego? Tylko patrzysz, kurczę, co mi to ma dać? Dlaczego to jest? Po co to jest? Co ja mam z tego dla siebie wziąć? Bo to na pewno jest jakaś nagroda dla mnie, bo to mnie ma wznieść, a nie dobić. Jaką lekcję mogę z tego wyciągnąć? Tak, dokładnie. I to wszystko po prostu pcha mnie do góry, a nie ściąga mnie na dół. I to jest niesamowite. To już w ogóle nic na ciebie nie działa, nic z ciebie nie jest w stanie z równowagi wyprowadzić, bo wiesz, że tak jest, tak sobie wybrałam. Więc biorę to na klatę i robię coś z tym fajnego po prostu. To, co mogę zrobić. Jakby, żeby żyć lepiej, pełniej, żeby się cieszyć każdym dniem, otwierać oczy i po prostu dziękować za to, że żyję, że widzę, słyszę, czuję, obserwuję ptaki, po prostu żyję. Po otwarciu moich oczu mam 1000 rzeczy, za które mogę być wdzięczna. Każdy człowiek ma, tylko nikt tego nie widzi. Nikt tego nie dostrzega, bo ludzie szukają nie wiadomo czego. Samochodów, milionów, domów, nie wiem. A to, że mają dach nad głową, widzą, słyszą, czują, są zdrowi, mają rodzinę zdrową, przyjaciół. No naprawdę jest 1000, że można wymieniać i wymieniać. Jasne, ale tak jakby w tych dzisiejszych czasach ludzie ogólnie zatracili trochę taką
umiejętność patrzenia na to, co mają, dostrzegania tego, co oczywiście. mają i ciągle dążą do czegoś I więcej. I nigdy nie są tu i teraz. I nigdy nie A są jak mają szczęśliwi. więcej i więcej, to jeszcze chcą Ale więcej, bo bo to jest- apetyt rośnie w miarę Ale jedzenia. wiesz co, to nawet nie chodzi o to. To chodzi o to, że oni nie są nigdy tu. Oni są gdzieś tam. Albo w przeszłości, albo w przyszłości. Nie są tu. I to nigdy po prostu jakby nie odczujesz tego szczęścia, bo ciebie tu nie ma. A przyszłość nie istnieje i przeszłość nie istnieje, bo to jest tylko wytwór twojej głowy. Jak to się zdarzy, to już będzie teraźniejszością, nie będzie przyszłością, więc... Ale człowiek sobie myśli, no jeszcze tydzień i urlop, jeszcze coś tam i coś tam. To jest no naprawdę i ci mija rok za rokiem, a potem masz 80 lat i sobie myślisz, kurczę, Kiedy to życie minęło? tak i co ja robiłem? Mhm. Gdzie ja byłem? Siedziałem przed telewizorem. Nie czułem, nie odczuwałem, nie doświadczałem w ogóle. Tyle nie... rzeczy jeszcze mogłem zrobić. No oczywiście. Dlatego dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu każdego dnia, cokolwiek by się nie działo, po prostu robić wszystko, co możesz dla siebie, żeby czuć się dobrze. Cokolwiek by to miało nie być, nawet wypicie herbaty po prostu z intencją, że ale wspaniale, siedzę sobie tutaj, poczuć to po prostu całym sobą, być tu. Mówiłaś o drugiej swojej gałęzi fotograficznej. Powiedz, czym ona jest? No tak jak wspominałam ci przed nagraniem, nigdy jakoś nie ciągnęło mnie do fotografii ludzi, bo jakby myślałam, że to jest w ogóle nie dla mnie. Chociaż wszyscy mi mówili dookoła, żeby spróbować się tym zająć, ale jakoś nie czułam tego. Nie? Jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, no nie czułam. Po prostu nic tam dla siebie nie widziałam. Ale kilka razy moi znajomi organizowali jakieś takie imprezy muzyczne, coś takiego i tak po prostu, wezmę aparat, zobaczymy, tak po prostu, żeby sobie wziąć. Tak I- chociażby na pamiątkę porobić. Tak. I właśnie zaczęłam robić takie zdjęcia typowo pod reportaż. Po prostu sobie obserwowałam i sobie robiłam. I wyszło to super. Żadne pozowane, po prostu tam się działo, a ja sobie byłam. I tego typu zdjęcia. Też bardzo lubię takie zdjęcia, bo tak jakby patrzysz na całą scenę trochę z Tak. boku, Ale jesteś w tym. ale jesteś Tak. w tym i naprawdę fajne zdjęcia. Tak. I mi po prostu chodziło o to, żeby... Ale właśnie, do czego... Co chciałam w ogóle powiedzieć. I jak zaczęłam sobie przeglądać te zdjęcia, to sobie pomyślałam, kurczę, jacy ci ludzie są piękni. Naprawdę byłam zszokowana tym, jacy oni są piękni. Naprawdę, kiedy się uśmiechają, kiedy się cieszą, kiedy są ze sobą we wspólnocie. Naprawdę to mnie zszokowało, bo ja nigdy się w ten sposób na ludzi nie patrzyłam. I w ten sposób zaczęłam brać ten aparat na jakieś kręgi bębniarskie, tego typu rzeczy, bo moi znajomi dużo tego organizują. I naprawdę, i ja patrzę tylko tam, gdzie widzę jakby ten naturalny przepływ, naturalne emocje. A czy zauważyłeś taki, nie wiem, to może moje subiektywne zdanie, że ludzie, których się fotografuje tak trochę z ukradka, wiesz, że No. nie pozują ci do aparatu, nie stoją... Tam można ich zobaczyć prawdziwych. Dokładnie, że No oni i zawsze o to lepiej wyglądają na tych zdjęciach. O to mi chodzi właśnie. Tak samo sesje 1 na 1. Ja nie robię sesji pozowanych, gdzie ty, nie wiem... Ja trochę takich sesji robiłem, ale ja tego w ogóle... męczyło mnie to. Ja nie czuję tego. Ja nie znam się też na tym i nie chcę się na tym znać. Ale właśnie w tamtym roku przełamałam się też, no bo te grupowe, no to stwierdziłam, dobrze, fajnie, no. Eventowe takie właśnie, też takie duchowe, jakieś spotkania jogowe, różne takie rzeczy. Super, bo wiesz, jest atmosfera i ja też tam jestem uczestnikiem, ale też przy okazji robię zdjęcia. Ale też takie sam na sam, właśnie w tamtym roku przyjechała moja przyjaciółka, no i mnie poprosiła jednego dnia, chodź, pójdziemy na plażę, a weź aparat, no zrobisz mi kilka zdjęć. Nie, no co ty, no weź, no nie. No, no proszę cię, no weź, no proszę cię. No i wzięłam ten aparat, zrobiłam jej zdjęcia, ona po prostu totalnie jakby na spontanie. Ja na spontanie zobaczyłam po prostu takie piękno, no super, czary, po prostu czary. Następnego dnia wzięłyśmy aparat, zrobiliśmy drugą sesję. I jakby zobaczyłam fizycznie, że ja mogę też tym, co robię, bo dla mnie to też zawsze był taki w mojej głowie, no dobra, no ja kocham zdjęcia, no ale chciałabym coś ludziom dawać tymi zdjęciami, a tu zauważyłam realnie, że ja mogę dać, że ona jest wdzięczna, ona sobie to wykorzysta do swoich, bo ona też się rzeczami
fajnymi zajmuję, do swoich rzeczy, do swoich projektów, do wydarzeń na Facebook, do strony internetowej. Ludzie to zobaczą. Może dzięki temu zdjęciu kogoś to przyciągnie i może dzięki temu zdjęciu komuś się życie zmieni. To wszystko jest takie, wiesz... Połączone tak, niewidzialną jakąś nicią ze sobą. I właśnie takie coś. I jakby te sesje to są takie bardziej spacery, kiedy ja chcę pokazać ciebie takiego, jaki jesteś, twoje światło, a nie jakby kogoś, kim nie jesteś. Czyli nastawiasz się teraz na, powiedzmy, fotografię ludzi. Ale myślisz, że ta fotografia ludzi przejmie kiedyś rolę w fotografii natury, którą jakby nie, absolutnie. domyślnie? Nie, to jest jako działanie, dodatek. to i to. Ja chcę działać na wielu płaszczyznach, ale też teraz bardziej się kieruję właśnie w fotografię ludzi, jakichś eventów, retreatów, jakichś wyjazdów świadomościowych, bo cały czas w tej świadomości, w tym bym się chciała obracać. A czy czujesz, że twoja kariera fotograficzna może jeszcze w jakąś stronę odbić? Ja czuję, że to nie jest na pewno wszystko, co mam światu do zaoferowania, że to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmować chcę. To na pewno. Na pewno nie. Ale na razie jeszcze nie masz żadnej idei? Mam, chciałabym, wiesz, ten dwupunkt może, coś po prostu takiego, żeby ludziom pomagać, na przykład po prostu nawet rozmową terapeutyczną, cokolwiek. Moich doświadczeń mam dużo różnych życiowych. Na pewno będą pomocne. I może w tą stronę, nie wiem jeszcze jak, ale może mnie pokieruje, może mnie gdzieś, otwieram się, niech mnie gdzieś prowadzi, nie zamykam się na nic w tym momencie. O właśnie, a powiedz mi, bo mówię, że to takie wystąpienie twoje przed kamerą. Jak sobie radzisz z takim wychodzeniem z tak zwanej strefy komfortu? No jestem tu, więc... Jestem i patrzcie powiem na mnie. Ci, nie, wiesz co, powiem Ci, że ten rok to jest bardzo duży przełom, bo dla mnie nawet takie rzeczy jak pokazywanie się, tutaj mam wyzwanie właśnie, bo wiem, że powinnam to troszkę jakby bardziej popychać, żeby to było widoczne. No ale niestety jak mi nie za bardzo się lubię z takimi rolkami i tak dalej, nie lubię tego robić, no wysyłam intencje w świat, niech się ktoś pojawi, może mi pomoże, ale w tym roku muszę powiedzieć, że dużo przekroczyłam swoich naprawdę takich progów, bo i nagrałam coś tam, jakąś rolkę i gadałam do kamery, co wydawało mi się kiedyś w ogóle nie jakby, no nie do pomyślenia wręcz. Ale po pierwszym razie już stwierdziłam, okej, no jakoś poszło, no. Z tym nagrywaniem rolek ja też, ja jestem w troszkę bardziej komfortowej sytuacji niż byłem wcześniej, bo ja też miałem jakieś takie początki z YouTube'em, że sam gadałem do kamery i kompletnie mi to nie szło. Ja w ogóle mam taki problem, że z takim gadaniem ciągłym. Nie umiem o czymś gadać. Umiem, jak coś mnie kręci, interesuje, ale to nie tak, że 10 czy 15 minut gadam non-stop do kamery. Wiadomo, że tam są cięcia i tak dalej, ale jakoś nie czułem, że to jest dla mnie, tak? Bardziej właśnie mnie interesuje zadawanie pytań komuś, wyciąganie jakichś fajnych historii. Natomiast też próbowałem z rolkami, no i to był ciężki orzech do zgryzienia. Natomiast teraz, z racji tego, że taki podcast trwa godzinę, półtorej, czasami 2. Ostatni, ten, poprzedni odcinek, moi drodzy widzowie, który już się pojawił przed Klaudią, to jest godzina 55 bodajże. No, to mi się chyba szybciej. Sporo. Ale temat też był bardzo ciężki. O śmierci, ale to już na pewno wszyscy widzieli, bo nasz podcast będzie po nim. No i ciężko, ale teraz mam fajne narzędzie, które co prawda płatne, ale to chyba $15 miesięcznie to kosztuje. Narzędzie, które tworzy ci rolki za ciebie. W moim przypadku się sprawdza, bo nie muszę całego podcastu oglądać, a to narzędzie po prostu jakby tworzy rolki dla mnie. Ja sobie wybieram, którą bym chciał. No to jakby za ciebie nie nagra. No ale właśnie u mnie to jest bardziej to, że ja tego w ogóle nie lubię robić. Jakby nie... Ja lubię robić zdjęcia. W tej samej drużynie jestem. Lubię robić zdjęcia i tym się zajmować. Sesje, ale nie jakby ten marketing po prostu... No nie czuję tego po prostu.
Nie wiem, jak się za to zabrać. Ja też jeszcze jak wcześniej robiłem zdjęcia, próbowałem jakichś tam reklam na Facebooku. Ja tego nie czuję po prostu. Po prostu to były wyrzucone pieniądze tak, ja w się błoto zmuszałam i... do tego przez jakiś czas i się tak frustrowałam. Robiłam tam, nie wiem, co tydzień coś tam, ale ja, nie wiem, w pewnym momencie mi to w ogóle przestało sprawiać radość Tak. i stwierdziłam, że kurczę, ja nie chcę Bo to, tak. żeby to rozgryźć, to by trzeba było poświęcić... Tak, ja nie chcę spędzać życia w telefonie po prostu, dokładnie. Nie chcę, nie. Ja Też nie sprawiało mi to przyjemności. doszłam do wniosku, że jak ktoś ma do mnie dotrzeć, to jakoś dotrze. No, wiem, że to będzie może wolniej, ale ja nie chcę spędzać czasu po prostu non-stop 2-4 na dobę z telefonem. Ty lubisz po prostu. robić zdjęcia i Tak. pomagać w ten sposób ludziom, dokładnie, a nie siedzieć tym się zajmować po prostu. Dokładnie tak. Także ja zdecydowanie rozumiem twój punkt widzenia. Bo Więc już byłem w tym samym odpuściłam miejscu. po prostu. Próbowałam, ale odpuściłam na razie. Dobrze, a powiedz mi, no właśnie, robisz zdjęcia, robisz fajne zdjęcia, ale co sprawia ci największą satysfakcję? Czy samo robienie zdjęć, czy później jak wracasz do domu i te zdjęcia przeglądasz? Właśnie, też pytanie w pytaniu, czy ty te zdjęcia jakoś obrabiasz, przerabiasz, jak tak, to jak? Nie przerabiam, bo nie umiem. Ale wrzucam je na po prostu do Lightrooma, żeby je wywołać. No i takie podstawowe rzeczy, jakieś tam, nie Jakiś wiem, kontrast, prosto, jakiś tam... równo, jaśniej, ciemniej, tego typu, nic tam specjalnie nie, bo to też jest taka rzecz, którą ja się nie chcę zajmować, żeby No bo to siedzieć tak, to masz po oddawać prostu, jakby naturę rzeczy. maksymalnie po prostu naturalne to ma być, tak samo jak robię sesję, to mi właśnie chodzi o to, żeby maksymalnie to było po prostu naturalne, takie, ja wiem, że coś tam trzeba zrobić, ale ja naprawdę nie spędzam na tym. Starasz się zrobić jak najmniej się da. Tak, jak najmniej, po prostu mówię, jak coś, nie wiem, jaśniej, ciemniej, równo, nierówno, tego typu rzeczy, nic tam specjalnie. Nic tam specjalnie, bo też nie umiem za bardzo i nie chcę, bo to ja wiem, że takie dopracowanie takiego zdjęcia, żeby było takie jakby... Ja wiem, że to jest dużo pracy, ale mi też zależy na tym, żeby to było jakby maksymalnie naturalne i żebym ja nie siedziała przy tym godzinami. To nie jest może jakieś zdjęcie, jeżeli by ktoś na to popatrzył, bo to nie jest profesjonalnie w jakimś tam, nie wiem, stopniu, ale to jest moje. Wiesz co, ja kiedyś zrobiłem? To jest moje po prostu i tyle. To podejrzewam, że to było ze 2-3 lata temu. Ja miałem taki moment w życiu, że robiłem zdjęcia tak zwany fine art. Nie wiem, czy kojarzysz to zdjęcia, które były jakby stylizowane na takie malarskie. No. To było... Ja nawet nie wiem, jak to można zrobić, ale widziałam takie. Oj. Mnóstwo czasu mnie to kosztowało. Może gdzieś tam jeszcze w internecie są te moje zdjęcia, chociaż ten mój fanpage skasowałem, ale na pewno gdzieś są. I podejrzewam, że część osób nas oglądających albo im robiłem zdjęcia, albo mnie z tego znają, więc jeżeli ktoś zna, to niech się odezwie w komentarzu, kto widział moje zdjęcia fineartowe, czy w ogóle jakiekolwiek. Ja muszę popatrzeć, zaciekawiło mnie się. I powiem ci, że ale to naprawdę strasznie dużo dłubania w tych zdjęciach było, bo ja zrobiłem też takie pakiety, że tam, nie wiem, 5 zdjęć było tylko w pakiecie, a to wiesz, zaraz były komentarze, a dlaczego tylko 5, jak ten inny fotograf ma 15 czy 20. No ale wiesz, ludzie nie biorą pod uwagę tego, że ja potrafiłem jedno zdjęcie obrabiać godzinę, półtorej. Oczywiście, bo to jest też sztuka. To jest też sztuka i ja chylę czoła przed wszystkimi, którzy w taki sposób pracują. Znam też wspaniałych fotografów, fotografki, moje przyjaciółki wspaniałe, które robią cudowne zdjęcia portretowe kobiet. Zuza Lewicka, polecam. Wspaniałe. Zuza była u mnie na sesji. Czy kojarzysz jej poprzednie zdjęcie, albo może jej obecne, ale chyba poprzednie, miała zdjęcie takie z aparatem. Takie szare. Tak. To ty. właśnie ja je No robiłem. widzisz, wspaniale, to moja Zuzia kochana. Pozdrawiamy Zuzię. No więc ja chylę czoła i ja jestem pod wrażeniem i To właśnie było takie absolutnie... zdjęcie, powiedzmy, fine artowe. Ja jeszcze to zdjęcie robiłem w Hadze, jak jeszcze mieszkałem w centrum. Więc po prostu ja absolutnie nie neguję tego, tylko że ja robię po prostu inaczej. Ja sobie odpuściłam, bo mi nie o to chodzi.
Mi chodzi po prostu o przekazanie emocji, o przekazanie po prostu intencji i ja wiem, że te zdjęcia może nie odpowiadają kanonom jakimś, nie wiem jakim, w ogóle jakie kanony. Każdy ma swoje, każdy ma tam siebie w tym zdjęciu. Każdy robi coś swojego. Jedni mają kanony, drudzy Nikony. No, też. Ale naprawdę i to jest niesamowite, że każdy jeden daje tam siebie samego i każde zdjęcie jest inne. Tak samo wspaniałe, ale inne, niepowtarzalne, bo po prostu ktoś daje tam samego siebie i nie jesteś w stanie nikogo powielić. Więc dla wszystkich jest miejsce, myślę. Czy miałabyś jakieś rady dla osoby, która, no nie wiem, może jeszcze sama dokładnie nie wie, co się tam w duszy rozwija, ale może poczuła jakąś potrzebę zmiany? Ja też sama dokładnie nie wiem, co mi się tam w duszy rozwija. Ale nie wiem. Ale no, jakoś coś już jakiś czas temu wykiełkowało. Tak, miałabym radę. Poczułaś tak. taki moment. Tak, oczywiście, pamiętam go dokładnie. Co byś i po poradziła prostu, osobom, które właśnie też by chciały żeby jakoś... słuchać tego, żeby po prostu dać sobie możliwość posłuchania tego, żeby się zatrzymać, żeby najlepsza chyba rada, jaką mogę dać, to żeby... No bo problem polega na tym, że człowiek jest cały czas bombardowany bodźcami i nawet nie ma kiedy tego usłyszeć jakby. Nawet jak coś tam czuje, to jest tyle rzeczy, innych rozpraszaczy. Dla mnie po prostu usiąść minutę i oddychać. Żeby to mogło do ciebie jakby powolutku dochodzić. Żebyś ty dał temu przestrzeń. Żeby twoja głowa się uspokoiła, żeby twoje Właśnie, myśli... bo często jest tak, że nie dość, że wszystko z zewnątrz nas dokładnie. bombarduje, to jeszcze w głowie, nasz umysł nam nie daje spokoju. Ale mówię, no takie coś, żeby po prostu starać się jakby wyłączać, wyciszać powoli, wygaszać ten umysł, to gadanie. I to takie najprostsze, co może być, usiąść i spróbować oddychać. Skupić I się tyle. na oddechu. I tyle. I tyle. I to będzie po prostu, to się będzie wyłączać. Ten umysł będzie po prostu cichł. I wtedy to ma szansę jakby rozkwitnąć. Jakieś myśli na pewno przyjdą, ale trzeba je po prostu puścić. Oczywiście, że tak. Ale trzeba sobie dać szansę na to. A nie, że ja nie umiem medytować, ja nie wiem, co się robi. Za pierwszym razem nikomu się nie udaje. I tyle. Usiąść i oddychać. I to wszystko. Dokładnie. No i być obecnym. Czy masz jakieś, albo jeżeli masz, to jak sobie radzisz z jakimiś wyzwaniami podczas łączenia właśnie fotografii z rozwojem duchowym? Wiesz co, to, bo największym wyzwaniem jest pogoda. Ten rozwój duchowy, to się dzieje. Ja nie muszę specjalnie się na tym jakby skupiać, ani nic robić. Ja sobie żyję po prostu i tyle. Żyję sobie po prostu wybierając taką drogę i tyle. To ja nie robię nic specjalnie. Ja nie robię, to nie sprawia mi żadnych problemów. Nie jesteś jakby sfokusowana absolutnie na tym, nie, tylko ja to żyję. przychodzi... Ja żyję po prostu w taki, a nie inny sposób. Ja tym żyję i tyle. A to i po prostu się jakby... Widzę se, co tam mam do zrobienia w sobie, szukam jakichś rzeczy, wiesz, i to nie jest jakieś coś, że ja specjalnie muszę coś tam robić, nie wiadomo co. A co byś chciała, żeby ludzie czuli lub myśleli, oglądając twoje zdjęcia? Żeby im się serduszka otworzyły. Żeby to dało im radość, żeby to dało im nadzieję, żeby po prostu poczuli miłość do świata, do wszystkiego, co nas otacza. Żeby się połączyli z tym, że jest tak cudownie, żyjemy w takim pięknym miejscu, mamy to życie, po prostu ono jest takie piękne, żeby to zauważyli, żeby po prostu się zatrzymali i poczuli. Jak pięknie jest, za ile rzeczy można być wdzięcznym, po prostu, żeby to przez nich przepłynęło i żeby poczuli to chociaż raz, tą taką po prostu napełniającą ciebie wdzięczność w każdej komórce ciała. I to światełko, żeby im się rozświetliło, bo każdy to ma w środku po prostu. Mi teraz przyszła przez głowę taka myśl, że właśnie jakby przekonać kogoś, kto w ogóle to, co mówimy, traktuje jako pierdoły, gadają jakieś tam te energie, jakieś tam medytacje, ja wiem lepiej. I tak sobie myślę, jakby kogoś można było, nie mówię, że jakby, wiesz, kompletnie nawrócić, może brzydkie słowo nawrócić, nie pasujące do kontekstu, no ale wiemy, o co chodzi. Ale chociaż żeby ktoś spróbował, dał sobie szansę, no nie wiem, niech spróbuje tej medytacji tydzień, 2. Jak mu się nie spodoba, okej. Ja się nauczyłam jednej rzeczy,
Kiedyś próbowałam nawracać, przekonywać, pokazywać, bo to przecież jest takie super. No przecież to ci tyle da. A tylko się ludzie odwracają. Tak, to jest bez sensu. Nikogo nie przekonasz, nikogo nie nawrócisz, choćbyś nie wiem jak chciał, dla tego człowieka dobrze, bo wiesz, że to po prostu, że będzie ci lepiej, będziesz se fajniej żył, że będziesz se, po prostu, że będziesz szczęśliwszy. Po prostu. Ale nie jesteś w stanie nic dla nikogo zrobić, jeżeli ktoś sam tego nie chce, choćbyś, nie wiem, na głowie stawał. Więc odpuścić i tyle. Ty bądź przykładem dla niego. A nie masz czasami tak też ze zdjęciami, że komuś chcesz zrobić zdjęcie, a on nie, ja nie robię, znaczy... No, ale na pewno ci się zdarzyło tak, w zdarzyło życiu. mi się i potem słyszałam kilka razy, kurczę, ja tak nie lubię zdjęć, ale ty jak mi zrobiłaś, to po prostu, no super jest. To właśnie taka analogia do rozwoju duchowego. Tak, dokładnie, ale wiesz, ja też na siłę nie robię, jak ktoś nie chce, to nie chce, wiesz. Ja wolę z ukrycia, wiesz, ja wolę z przyczajki, jak mnie nikt nie widzi, to wtedy to jest dla mnie, wtedy jakby łapię to. To, Wiecie, co masz w emocje, środku, to tak. zdjęcie jest naturalne. Dokładnie, łapię tego No, ciebie, przeważnie który ktoś jesteś... jak widzi kamerę... Tak, to to już... jest uśmiech numer 5 po prostu. Tak. Albo sztywnieje. No. Także nie przekonasz, ale myślę, ja też sobie tak założyłam u siebie, bo też miałam takie, wiesz, kiedy w to wchodziłam i tak to było takie wszystko wow, ja tyle się dowiadywałam i chciałam się dzielić z ludźmi, no bo przecież, żeby im pomóc. A potem zrozumiałam, że ja nic nie pomogę. Jedyne, co mogę zrobić, to siebie mogę zmienić. I jak ktoś zobaczy po prostu, może to będzie jedyne, co może kogoś zainspiruje, jak zobaczy na przykład, wiesz, jak mi się żyje. Tak, dokładnie. To jest jedyne, na co mam wpływ. Na nic innego. Więc ja się skupiałam na sobie. Chyba każdy musi po prostu dojrzeć do tej decyzji. Oczywiście, a niektórzy po prostu... Niektórzy, myślę, że nawet 95% naszego społeczeństwa jakby nie zauważy chyba tego nigdy. Ale to jest okej. Tak sobie wybrali. Dokładnie. No. Jak nie teraz, to może w przyszłym życiu, a jak nie, to nie. No, taką Dokładnie. mają ścieżkę, taką mają drogę. Ja mam wpływ na siebie i ja chcę swoje życie po prostu jakby trzeba tworzyć pięknie. Najpierw zacząć od siebie, żeby można było ewentualnie... Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. Tak jest. To jest naprawdę dla mnie... Nie chcę mówić, że ja jestem jakimś... zapalonym medyteuszem. Ja też nie jestem zapalonym medyteuszem. Broń Uwierz Boże. mi. To jest Ja to robię metodą prób i błędów. Tak, patrzenie się w i określony sposób na życie i tyle, no nie? dla tych, co nas oglądają, mogę pokazać mój najnowszy nabytek. Poczytajcie. Ja już widziałam. Tak, ty już widziałaś. Wróciłem. Nie wiem, czy będzie widać. Wyostrzy. Myślę, że widać. Kontrola umysłu metodą Silwy. Jose Silwy. Książka wydana bodajże w latach 40. ubiegłego wieku. Albo 70. No nie wiem, nie chcę kłamać. Jeżeli chcecie się zapoznać, obejrzyjcie. Na YouTube jest mnóstwo materiałów na temat samej książki. Paweł z kanału Mediteusz też nagrał 2 czy 3 podcasty na temat tej książki. Więc jeżeli ktoś chciałby zacząć tego typu zabawy z samym sobą, to zachęcam, żeby może od czegoś takiego zacząć. To jest naprawdę mnóstwo ludzi na całym świecie z tej metody korzystało. Ja dopiero w to wchodzę, przeczytałem tam nie wiem, 4 czy 5 rozdziałów, ale fajne. Polecam. Dobra. I tym samym przechodzimy do drugiej części naszego podcastu. Ty nie wiesz, na czym polega druga część. To ci pokrótce wytłumaczę i tym, którzy nas oglądają również. Druga część ma na celu dać możliwość naszym widzom, żeby cię poznali lepiej. Tyle się... Może nie ze strony zdjęciowo-rozwojowej, ale ze strony innej. Niektóre są pytania bardzo proste, niektóre wymagają większego przemyślenia. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Oczywiście, to jest wszystko banalne. Gotowa? Aha, i jeszcze taka uwaga. Nie musisz jakoś tam rozwijać się bardzo na tym. Jeżeli czujesz, że chcesz na to pytanie odpowiedzieć jednym słowem, możesz jednym słowem odpowiedzieć. Jeżeli chcesz paroma zdaniami, też nie ma problemu. Dziś mam tendencję do rozgadywania się. A to tym lepiej. Tym lepiej. Dobrze.
To takie standardowe pytanie, jakie zawsze zadaję. Co cię motywuje każdego dnia? Życie. No, nie mamy to. Dobra. Jakie jest twoje największe marzenie? Może być parę. Jak masz... Największe marzenie? Każdego dnia się budzić i czuć pełnią siebie. Każdy oddech, każdą minutę po prostu spędzać swoje życie tak jak chcę. Robić to, co chcę. Chodzić tam, gdzie chcę. Po prostu żyć pełnią życia. Na każdej płaszczyźnie, w obfitości, w radości. Nie musieć robić jakichś obowiązków po coś, na coś, tylko robić to, Co gdzie mnie po sama prostu, czujesz. tak, gdzie mnie woła. Jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? Polska jest cała piękna, ale ulubione? Nie wiem, czy mam takie. Bieszczady są piękne, w Bieszczadach. No. Tam byłam 2 lata temu. Rzuć wszystko, jedź w Bieszczady. Tak jest, to mieszkam omawiają. niedaleko, więc Skąd jesteś? obok Rzeszowa. Okay. No bliżej niż dalej. Dobra, na to pytanie raczej nie będziesz miała problemu odpowiedzieć, bo jest takie właśnie tematyczne. Kim jesteś? Jestem boską cząsteczką, która tutaj jest na ziemi wraz z innymi boskimi cząsteczkami. W tym oceanie boskości. Dobrze. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie w życiu? Możesz zrobić taką retrospekcję od dzieciństwa i wybrać jakiś To, moment. że jestem tu, gdzie jestem. To, że się nie poddałam wiele razy, pomimo wielu różnych doświadczeń, że zawsze podnoszę się, otrzepuję i że mam tą siłę i że wiem, że po prostu jest coś więcej. I Coś, co cię tak, pcha do przodu, tak, powiedzmy, tak. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, jaki by miała tytuł? Wiesz, to są kreatywne pytania. Przejmuj się, możesz myśleć ile chcesz, ja tą przerwę wytnę później. Dobra. Żeby widzowie się nie zniechęcili. 3 godziny później. Czekaj, no kurczę, co by to mogło być? Przygody radosnego elfa, który zszedł na ziemię, żeby dać innym radość. Okay. I dobrze się przy tym bawić. Długi ten tytuł, ale... No, co? Tytuł wcale nie musi być krótki. Jakie masz rytuały, sposoby, techniki, które pomagają ci być zmotywowanym i, no nie wiem, produktywnym, tak to nazwijmy. Poranny prysznic, zimny. Okay. Każdego dnia. I później po tym prysznicu medytacja? Nie, potem piję zawsze wodę teraz obecnie z solą i cytryną i troszkę miodu. No i potem idę tam troszkę jogi porobić, powitanie słońca, jakieś takie oddechy, ćwiczenia oddechowe. Obecnie śpiewam mantrę na przykład, a potem zasiadam do medytacji, która czasem trwa 5 minut, a czasem 15, ale to mówię, po prostu to zawsze siadam i staram się wyłączyć. No i to takie poranne rytuały bardziej. A potem to już mnie porywa życie. Niestety. I czasem jest jak jest. Ale poranki są zawsze takie same. Czyli tak powiedzmy nastrajasz się na dobry dzień. Tak. To jest jakby częścią mojego dnia i to mi robi fajnie, to mi robi dobrze. Super. Powiedz mi, jakie słowo denerwuje cię najbardziej? To jest za trudne. Albo nie da się. Takie coś. Też czasem to powtarzam, ale u ludzi mnie to... Chyba każdy u powtarza. ludzi mnie to jakby tak... Wiesz, ja też parę dni temu oglądałem, nie przypomnę sobie, jak zwykle mówiłem, że mam kiepską pamięć do nazwisk, natomiast koleś był jednym z bardziej znanych hipnoterapeutów w Polsce i był z nim wywiad i właśnie prowadząc ten wywiad, oni rozmawiali bodajże o jakichś technikach właśnie radzenia sobie ze złymi emocjami, z takim wewnętrznym krytykiem, żeby właśnie takim ocenianiem ludzi, że da się to poprzez hipnozę jakby zatrzymać, złagodzić. Odwrócić, no. I nawet ten hipnoterapeuta stwierdził, że no on też jest człowiekiem i
No jasne. Też mu się to przytrafia. No oczywiście, nie jesteś z kamienia, nie siedzisz na szczycie Dokładnie. góry, nie jesteś medytującym Buddą. Jesteś tu na ziemi. Dokładnie. Więc A powiedz mi teraz, jakie są twoje ulubione filmy? Albo seriale, albo bajki, whatever. kurczę, no, ale trudne masz te Nie pytania. wiem, mogą być kanały na YouTube. Kanały na YouTube różnie te... Stacje radiowe, no nie wiem. Nie słucham radia. Na YouTube różnych rzeczy słucham. Monikę Cichacką lubię bardzo. Treści, które ona przekazuje. Nie wiem, czy słuchałeś. Super, mega wiedza, mega. Monika Cichocka. Mega wiedza, po prostu mega. Nie wiem, może trafiłem, bo coś mi gdzieś tam... Each One też lubię. Też jest podcaster. Super rzeczy daje. Super po prostu. Takie, żebym się coś dowiedziała sensownego. Lubię oglądać tam, jakieś głupoty, to a mi się nie tam chce. pieski, kotki. No kotki kocham zawsze, kotki są super. A jednak. Kotki są super, ja mam 2 kotki zawsze wygrają, ale nie, a filmy, kurczę, nie wiem. Teraz to sobie nie przypomnę, no. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Książek dużo czytam, a filmy to tak nie jestem w stanie ci powiedzieć. No dobra, to A serial nie będę mówić, bo wstyd. A jaką książkę byś na przykład poleciła dla widzów, dla słuchaczy? Ja poleciłem jedną, to ty powiedzmy poleć drugą. Na początek bym poleciła bardzo małą, bardzo cienką, ale bardzo, bardzo fajną Przebudzenie Antony de Mello. Super książka. Super. Jest malutka, ale tak treściwa i tak otwiera oczy, tak w ogóle zmienia perspektywę, że przynajmniej dla mnie to tak było. Ale mi dałeś Super. gwóźdź w czoło. Normalnie tak mi wbiłaś gwóźdź w czoło. Super książka. Bo albo tą książkę miałem kiedyś, Przyjdzie jeszcze. albo miałem e-booka. No widzisz. No może to jest, może ja tu przyszłam po tak to, żebyś się do tego wrócił. 10 lat temu, naprawdę. No widzisz. Ty jesteś lepszy ode mnie 10 lat temu, to ja nie wiedziałam, że taki ktoś istnieje w ogóle. Antony de Mello. Dobrze, powiedz, co jest twoją największą pasją poza fotografią albo rozwojem duchowym? Muzyka? Jaka? Różne. Muzyka, taniec, maluję też trochę, uczę się. Artystyczna dusza, tak? No powiedzmy, no nie wiem, to zawsze to gdzieś spychałam w sobie, ale to wyłazi powoli. To teraz powiedz mi... I gotowanie, pieczenie, wegańskie ciasta robię super, wspaniałe. Na zamówienie też, jakby ktoś chciał, to zapraszam. Nie no, super robię ciasta, naprawdę wszyscy chwalą. Zdrowe i wegańskie. Potrzebował ciastko, to... Zdrowe, wegańskie, bez cukru, bez glutenu. Można jeść. W jaki sposób najczęściej marnujesz czas? Jak każdy, z telefonem, scrollując bezsensowne rzeczy i po prostu wyciągając z siebie energię. To jest to, co tak nad czym pracuję. Drodzy widzowie, zachęcam każdego. W telefonach macie taką opcję... Wyłącz powiadomienia. Nie, żeby sobie sprawdzić czas spędzony przed ekranem. Ja mam iPhone'a, więc tam jest... Przychodzi mi raz w tygodniu taki raport, ale to też można sobie wejść i sprawdzić po prostu codzienne nasze zaangażowanie w social media i zobaczyć straszne. Ile czasu. To jest straszne. Jak jeszcze to widzę, co 2 to czy robi. 3 godziny. Co to robi, jak to ja fizycznie czuję, jak to ze mnie wyciąga energię po prostu. Czasami aż mnie rzuca po prostu i zasypiam z tym telefonem w ręku. No. Jak ktoś z was powie, że nie ma na coś czasu w ciągu dnia, żeby, nie wiem, iść na spacer, iść na siłownię, albo usiąść 3 cokolwiek, minuty i oddychać. przeczytać książkę, dokładnie. to sprawdźcie sobie w telefonie, ile czasu gapicie się w ekran. No ale pracuję nad tym też. Jest to straszne, to jest naprawdę straszne. Ja się częściej łapię na tym w pracy będąc. Mam nadzieję, że nikt z pracy mnie nie ogląda. Po prostu z nudów. Tak wiesz... Żadne powiadomienie mi nie przychodzi, tylko tak sobie, tutaj zerkę, tutaj Facebooczek, coś tam. jest to samo, po co? Zresztą się nic nie dzieje. Dokładnie, jakby coś się działo, to bym dostał powiadomienie. Ja już wyłączyłam, żeby mi nie wyskakiwało. Jak wyglądałby twój idealny weekend? Budzę się rano, wychodzę sobie, robię te moje wszystkie poranne rzeczy. Ale zmiana polega na tym, że wychodzę sobie z mojego wspaniałego domku w jakiejś cudownej naturze i tam sobie rzucam moją matę i tam sobie robię. Nie wiem, na pewno zdjęcia, na pewno jakaś wyprawa gdzieś w jakieś piękne miejsce, to na pewno. Przerwę ci. Tak?
Powiedz mi o swoim wyobrażeniu tego domku. Kurczę. Łąka, las. Wiesz co, No bo widzę mówiąc to ten teraz, domek, tak, pewnie tak, go tak, zobaczyłaś tak. w wyobraźni. Widzę to, W górach czy nad morzem? Widzę to, że to by było na jakieś polanie, byłby na pewno las i na pewno jakieś jezioro i na pewno jakaś góra do tego. Takie coś. I duża przestrzeń potężna moja. Mogę sobie tam robić, co chcę. Czyli ja podejrzewam, że tak morskie oko. No, może niekoniecznie aż tak, Bieszczady, bo albo tam gdzieś mówiłaś. Bieszczady w ogóle, no. Do Peru mnie strasznie ciągnie, Boże, tak chciała, no. Ale może pojadę. No to takie coś. I potężna przestrzeń. Po prostu jakaś wielka weranda na przykład. Tego typu. Aż tak bardzo nie mam dopracowanego tego domku w umyśle, bo ja mam słabo z takimi wizualizacjami, ale no. Właśnie wracając do tematu tych wizualizacji, to jest bardzo potężne narzędzie. I właśnie w tej książce też o tym jest, ale nie tylko. I to jest naprawdę nawet cała taka terapie, które są robione podczas hipnozy, też w głównej mierze opierają się na wyobrażeniach, na wizualizacjach. Tak, tylko wiesz, nie wszyscy to w sobie mają. Jedni widzą, inni czują. Tak. Ja jestem z tych drugich. Ja nie mam obrazów. Ja nie mam obrazów jakby w głowie, ale ja mam bardziej odczucia w ciele. Ale to też jest właśnie po prostu idealnym jest, a właśnie u mnie gorzej z odczuciami jest. Ja widzę, może no. powiedzmy, że przez taką lekką jakby... Ale jesteś w stanie firankę, sobie to tak. No właśnie, widzę. A ja mam właśnie z tym jakby, ale wiem, że to jest normalne, że tak po prostu niektórzy mają tak percepcję, że jedni widzą bardziej, a inni to bardziej czują. A właśnie prostu. idealnym jest, żeby Razem. jak robisz taką wizualizację, żeby pewnie. widzisz coś, żeby tam poczuć zapach, jaki był, tak. czy głos, który tam ktoś coś tylko mówił. Wiesz, to jest czasami, to jest to jest pewne, ciężkie. jakby, i to jest właśnie też jedno z tych słów, które mnie denerwują. Jak mówisz, że to ciężkie, to jest to ciężkie. Ale nie, bo to chodzi o to, że jakby ty jesteś tak ukształtowany, że po prostu ty to masz w sobie. Albo masz widzenie, albo masz czucie, albo masz wszystko naraz. I że to też jest okej, że ja sobie dużo razy tak, wiesz, plułam w brodę, no jak, no przecież na tych medytacjach czy yoga nidra, tam też chodzi o to, że jest opowieść i ty leżysz i masz sobie wyobrażać. Ja zawsze zasypiałam po prostu, wiesz, coś tam próbowałam sobie coś wizualizować i mnie odcinało. Ale to też jest okej, że ja nie muszę tego widzieć. Wystarczy po prostu, że to się dzieje. To, no może kiedyś zobaczę. No. Otwieram się. Może jakoś da się to wypracować. Myślę, że tak. Może, nie wiem, trzeba się skupić na... Wiesz co? Żebyś wyobraziła sobie, nie wiem, jabłko na przykład. Mi się wydaje, że to też jest stopniowo... to, że moja głowa cały czas coś gada, że no przecież ty tego nie widzisz. No jak? Przecież tam tego nie ma. No nie. Więc jak ta głowa się uciszy, to może te obrazy przyjdą. Ale wiem, że to też nie jest jakby wymóg, bo wystarczy, że jakby ty to możesz odczuwać po prostu. Nie wiem, tu cię boli, tam ciepło, zimno, cokolwiek, nie wiem. Ale ma to moc, tak. Bardzo wielką. Wszystko ma moc. To, co mówisz, to, co myślisz. Też próbuję tego właśnie z tych wizualizacji. Za krótko, żeby coś o tym bardzo więcej dużą powiedzieć. moc też ma to, co mówisz na co dzień. Wszystko. Każde słowo. To też wszystko trafia do podświadomości. Oczywiście. Dlatego takie rzeczy jak nie da się, ciężko, trudno i tak dalej. I tak sobie powtarzanie to sobie tak robisz. No ja tak mówię, ale ja też tak robię często. Ja też. No nie? No, więc ale dobrze, że to widzimy. Też chodzi o to, żeby nie używać słowa nie, ukazywać w pozytywny tak, sposób. Oczywiście. No. A to też chyba taka sztandarowa książka Potęga podświadomości. No. Antony Nie, to jest ten Eckhart Tolle? Nie. Murphy. Eckhart Tolle to był Potęga teraźniejszości. No, Potęga podświadomości to był Joseph Murphy. Tak. To już taka... Chyba każdy trafił na tą książkę w życiu. Dobrze, teraz tak. Co jest twoją największą słabością? Niewiara w siebie. Totalnie. Krytyka siebie i wszystko dookoła tego tematu. Ja też jestem swoim największym krytykiem. Tak. I po prostu niewiara w siebie.
każdym poziomie. To ludzie wokół mnie takich rzeczy mi nie mówią, co ja sobie sam mówię. No oczywiście, że tak, no przecież, no. Przecież ty sobie najbardziej potrafisz dowalić, no nie? Jaki to jest paradoks, nie? No oczywiście, że tak. Ludzie cię chcą wspierać, ludzie widzą w tobie to, co dobre, a ty tego w sobie nie widzisz. To jest... No. Ile ja rzeczy nie dopilnowałem, popsułem, zrezygnowałem w życiu właśnie słuchając siebie samego. No, ale to wiesz, to jest też taki program, który jest do Prawienia. odkręcenia, ale no, wszystko wymaga jest czasu. to wymagające, o tak to ujmę. Co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach międzyludzkich? Miłość. Miłość, akceptacja, miłość. Ja myślę, że jak każdy by czuł tą taką miłość po prostu do wszystkiego. Nie mówię tu o miłości partnerskiej. Po prostu miłość do drugiego człowieka, szacunek. To Matrix pada. Wszystko wygląda inaczej. Naprawdę, bo to tylko o to chodzi. Tu chodzi tylko o miłość. I tyle. I wszystko się zmienia, wszystko się układa i jest pięknie, bo nikt nikomu nie zazdrości, nikt, wiesz, no wszyscy mają wszystko. To jest najważniejsze. Jaki jest twój typ osobowości? Nie mam pojęcia. No tak opisz siebie słowami. Kurczę. To jest twój charakter po prostu, bo czasami mam osoby, chociażby ostatnim czy 2 podcasty temu, osoby właśnie, która robiła takie internetowe testy osobowości, ale to możesz słowami Dla mnie opowiedzieć. chciałam właśnie test Galupa sobie zrobić, bo to mnie zaciekawiło. Słyszałem o tym. Tak. On jest chyba, za niego trzeba zapłacić. Tak, chyba. tak, no. Ale Nie mam pojęcia. Słyszałem, że potężny jest. Tak, właśnie chciałam, bo bardzo mnie ciekawi, bo ja zawsze szukam z zewnątrz, żeby mi ktoś powiedział coś, co ja nie wiem, ja o sobie nie wiem, a ktoś mi powie. Będzie wiedział lepiej. No. Też tak myślałem, Jaki typ osobowości? No nie wiem. No po prostu jak z charakteru jesteś. Chciałabym powiedzieć, że jestem światełkiem i po prostu chcę tą radość w sobie, mam tą radość i czuję ją. Oczywiście nie jest to tak, że 2-4 na dobę, bo czasami też mam gorsze dni, mnie dopada, ale po prostu, ja nie wiem, ja się chcę cieszyć życiem po prostu. Ale lubię sobie pobyć sama i doceniam swoją własną przestrzeń. Trochę taki mam rys introwertyczny. Ja też. Ale no... Ze mnie introwertyk z krwi i kości. No ja też mam to, tak, lubię i potrzebuję i to mi dużo daje, jakby ja się ładuję tym moim po prostu. A propos, introwertyzm to zaleta. O, proszę bardzo, no ja to wiem. Możesz sobie zerknąć. Pokażę. Oj, tą książkę to też już dobre 10 lat temu nabyłem. No proszę. No także myślę, że tak. Jestem takim radosnym introwertykiem. Ja chciałabym, żeby wszystkim było dobrze, żeby każdy był szczęśliwy, żeby po prostu po to tu jesteśmy, żeby się cieszyć życiem. Po to tu jesteśmy, tylko i wyłącznie, żeby kochać i żeby się cieszyć życiem. I to jest mój charakter. Dobrze. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Rzodkiewki. Wow. Tak, sotę same, tak? Tak. Okay. Jem paczkami. Nie wiem. Wegańsko lubię jeść. Ale nie mam jakiejś specjalnie ulubionej. Od dawna jesz wegańsko? Wiesz co, nie jem stricte wegańsko, ale no nie jem mięsa 13 lat. I staram się po prostu jak najbardziej wegańsko, jak się da. No czasem wiadomo, że mi się tam noga podwinie, ale nie chcę i nie działa to dobrze na mój organizm. Mój organizm nie lubi nabiału. Ja na przykład z tych bardziej mięsożernych jestem. To ja Też kiedyś czytałem książkę na temat grup krwi. No. Ale później znowu czytałem jakieś komentarze inną, że to bzdura jest. Nie, wiesz co, ja po prostu jem jak czuję, ja nie chcę po prostu ręki przykładać. Ja nie mam prawa nikomu życia zabierać, więc... Dokładnie, to jest nasz wybór każdego z tak, nas. Dokładnie. Nie nam osądzać. Czego ostatnio szukałaś w google.pl? Czekaj, co ja coś dziś szukałam, ale co? PL albo NL albo com. Czekaj. Szukałam dzisiaj, ale nie mogę sobie teraz co. Widzisz, to jest to, patrzysz na to, tyle tego masz, że nie mam pojęcia. No. Jak tu dojechać do ciebie? Szukałam w Google Maps. To było ostatnie. Okej. Kurczę, też nie pamiętam. I się zgubiłam na Zoutplainie. A mieszkałam w Rotterdamie pół roku. Co jest największym wyzwaniem, przed którym aktualnie stoisz?
wyjść do sieci z tym, co robię. Zdobyć klientów, znaleźć klientów w jakiś sposób, jakoś się pokazać światu, nie wiem. Jakoś to jest dla mnie wyzwaniem. Te całe marketingi, posty, rolki, cudawianki. Potrafię w to uwierzyć. O. Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa? Wyprawy nad morze chyba. Mhm. Pierwsze, co mi przychodzi Jakieś do takie głowy. obozy, kolonie? Czy... Tak, jeździłam Mhm. na takie 3-tygodniowe w lesie spaliśmy, w takich namiotach wojskowych. Wspaniałe to było. Byłem na czymś takim. Super. Mm, To 3 razy byłam, czy 2 razy. To było super, takie totalnie. wojskowe No, namioty, takie łóżka polowe. Tak, Mhm. dokładnie tak. Ja byłem w Łazach. Ja byłam w Pleśnej, już nawet pamiętam teraz. Jak to było. Czy masz jakieś nawyki, które chciałabyś zmienić? Już coraz mniej, muszę ci powiedzieć, bo już Mhm. dużo zmieniłam. Ale co bym, telefon bym bardzo chciała Ograniczyć. jeszcze tak. Mhm. To No jest bo- nawyk, który bym chciała zmienić bo zdecydowanie. rozstać się nie można z telefonem niestety. Już takie mamy dziwne czasy, że... I to jest takie coś teraz, nad czym bym chciała popracować. A tak, to co ja mam jeszcze? Wiesz co, ja się ostatnio zastanawiałem, jak wyglądało moje życie 15 lat temu, jak nie miałem telefonu. Normalnie, cudownie wyglądało. I powiem ci, żyłeś, że i jakoś było tak super. Jakby mam wrażenie, że było nawet takie bardziej obfite, pełniejsze. No nie? To taki nawyk, a tak to nie wiem, co jeszcze. No jakieś tam jedzeniowe też wyeliminować jeszcze. Jakieś tam rzeczy, które jeszcze nie wyeliminowałam. Tego typu. Czy w swoim życiu robisz to, co zawsze chciałaś robić? No częściowo. Jeszcze niestety pracuję. Ale tak. Ale jesteś na dobrej Tak, drodze. tak. Nawet to, co nie wiedziałam, że chcę robić. Robię, no. Jeszcze nie podróżuję, bo chciałam zawsze podróżować, ale to już też otwieram się teraz na to, że jakby wrócić do moich bo to było właśnie moje takie pierwsze marzenie, że chcę zwiedzać świat i podróżować. Turystykę studiowałam i to było takie coś, co mnie... I teraz bym chciała właśnie to jeździć po świecie i robić zdjęcia. No widzisz, bierzesz aparat, robisz Tak, przyjemne, no, spożyteczne. oczywiście. No to jest właśnie, na to się teraz otwieram. Jakie są twoje cele na najbliższy rok? Podróżować i robić zdjęcia. I żeby mi to po prostu się kręciło. Żeby to dawało mi satysfakcję i obfitość i ludziom po prostu też korzyści. Mam dowody na to I radość. Dowód będzie też w kolejnym jeszcze podcaście, że moje podcasty zmieniają też ludzi. To, że tu siedzę, to jest w ogóle już dla mnie jakiś kosmos. Po prostu. No naprawdę. dla mnie też mówiłem ci, że to dla mnie kompletnie było coś nieosiągalnego. No ale trzeba się troszeczkę czasami jakoś No to tam... już potężny krok. Już wyszłam, już zostawiłam tą strefę komfortu, już niech tam będzie z tyłu, już nie wracam tam. Otwieram się na nowe. Jaki był twój pierwszy zawód? Pierwszy zawód, praca w pierwsza życiu, praca w jaką życiu? wykonywałaś? O Boże, w Leclercu, na kasie, tragedia. A potem z radości poszłam do Biedronki na 8 lat. Z deszczu pod rynnę? I byłam kierownikiem, masakra. A studiowałam turystykę, dodam. No, to taka była moja pierwsza praca. Ale szkoła życia. Już mnie nic mnie jakby... Zahartowało mnie to bardzo. Naprawdę, powiem ci, że tyle mi to dało takiego, że nic mnie nie zniszczy. Nic, cokolwiek by się nie działo, ja wytrwam, ja już dam radę, to już w ogóle gorzej nie będzie. To powiem ci, że ja też mnóstwo prac w swoim życiu miałem, ale w tym momencie pracuję chyba w jednej z bardziej dziwacznych miejsc, w jakim A co robisz? pracuję w Ikei. O, widzisz, no to ja już sklepy za sobą mam, do widzenia. Bo... Powiem ci, że naprawdę zastanawiałem się ostatnio, czy pracowałem w większym burdelu niż tu, gdzie pracuję teraz. I chyba nie. Uwierz mi, że tam jest tak samo. O nie, sądzę. Nie sądzę. No nie będę może tu na wizji gadać, ale dramat. Jestem w stanie zrozumieć, naprawdę. Brak organizacji, brak, no nie wiem, jakiegoś... Zawsze za mało ludzi, zawsze tak. To jest wszędzie tak samo w takim razie. Tak. Pracę trzeba wykonać, czy jest cię... Zero komunikacji ze sobą. Tak, oczywiście, no. Nie narzekajmy. Nie narzekam, ja już mam to za sobą. Kurde, ja narzekam. No. Ale pracuję nad tym, żeby to zmienić. No ja też teraz nie robię jeszcze do końca tego, co bym chciała, ale spoko. Przed nami. Tak jest. Na kim możesz polegać najbardziej? Na sobie. No i na moich przyjaciołach. Są porozsypywani daleko, ale myślę, że bardziej na sobie.
bardziej. Co sprawia, że twój dzień jest udany? Jak mi kot wody nie wyleje na biurko. Nie no, żartuję. Tak To jak sprawia, dzisiaj to jak miało słońce miejsce. świeci. Mhm. Słońce świeci, jak Kurde, się właśnie z obudzę tym słoneczkiem i jak tutaj mnie to... nie porwie taka, wiesz, taka myśl, o może znowu. To wtedy jest udany. Wystarczy, że usłyszę jakąś fajną muzykę, to mnie Może ta napełnia. Pierwsza myśl z rana jest taka Tak, ważna, żeby oczywiście, że tak. No pewnie, pozytywnie się no nastroić pewnie, że na tak. resztę Otwierasz dnia. oczy i wiesz, i wszystko się może zdarzyć. Czy masz jakiś talent, który uważasz, że zmarnowałaś? U mnie to zawsze było poszukiwanie właśnie, czy ja mam w ogóle jakiś talent, jakikolwiek. Każdy ma jakiś... A, Może niektórzy mają nie ukryty. wiem. Czy zmarnowałam? No jak nie wiem jaki, to nie zmarnowałam. No teraz od nowa wracam, uczę się malować na przykład, od nowa. A jak byłam mała, to robiłam to normalnie. Nie wiem. Śpiewać lubię. Ja też nie śpiewałam nigdy, ale No widzisz. lubię. Czyli masz jakieś talenty. Pewnie. Tańczyć lubię. No ale tak, żebym zmarnowała, to nie wiem, czy jest taki, który akurat, nie wiem, jakoś... Może mogłabym na czymś grać. No chciałam grać na gitarze, dostałam gitarę i mi się odechciało. Na przykład. No. Czasami Ale, tak jest. no. Ale do muzyki jakoś tak chciałabym jakby bardziej się temu... Bardziej mnie się do takich rozwinąć. perkusyjnych rzeczy ciągnie. Może jakieś bębny. Tak, no. Właśnie moi przyjaciele organizują co miesiąc na plaży. Mhm. Zapraszam. 2 dni. Słyszałem coś o tym. Full moon. Każda pełnia. Monster na plaży. Teraz będzie za tydzień, w sobotę. Ale mnie nie będzie, niestety, tym razem. Kto z widzów kojarzy... Jakiś poprzedni mój gość właśnie o tym mówił. Pewnie połowa. Nie mogę skojarzyć kto. Ten światek jest tak naprawdę bardzo mały i tu każdy każdego zna. Tylko ja tu nikogo nie znam. No to przyjdź kiedyś, fajnie jest. Możesz sobie pobębnić. Warsztaty są też bębniarskie organizowane. Też taki super gościu z Bo Rotterdamu. był tutaj u mnie robię. bębniarz na tych bębnach afrykańskich djembe. No to no. Krzysiek. Krzysiek. Krzysztof Kędzior. A może znam? Nie wiem. No nie znam. No No, to ale możesz to tam- sobie zerknąć na podcast mój, tam nie mhm. wiem, który to był z kolei 6. czy 7. Fajna rozmowa, więc No. polecam. Dobra, powiedz mi, co się dzieje po śmierci? Życie. Wtedy się dopiero zaczyna zabawa. Nic się nie dzieje. Idziemy tam, gdzie trzeba. Zaczyna się dopiero wtedy zaczyna się. Co było twoją największą porażką i co z tego wyniosłaś? Moim własnym? Pakowanie się w jakieś relacje. Ale to nie mogę tego uznać za porażkę. Nie jestem w stanie ci powiedzieć. Nie ma czegoś Bardziej takiego jako jak porażka. lekcja. Tak, to były trudne związki, trudne relacje. Cały czas ten sam schemat, ale nie mogę tego uznać za porażkę. Jestem za to bardzo wdzięczna, bo tak sobie wybrałam i dopóki tego nie zrozumiałam, to trwało cały czas. No więc to jedyne to, co mi tak, wiesz, gniotło w życiu zawsze, ale patrzę się na to zupełnie z wdzięcznością i to mnie ukształtowało zresztą. No, gdybym nie była na tyle silna, żeby to przetrwać, to bym tego nie dostała. Więc nie mam porażek, nie mogę powiedzieć. Może jakieś rzeczy, których nie zrobiłam, bo się bałam, ale nic mi teraz nie przychodzi do głowy takiego. Skoro to nic mi nie przychodzi, nie będę szukać na siłę. Dokładnie. Fotografia dała mi w życiu Zachwyt nad światem i takie bardziej... No jeszcze jakby to mi dopiero dało zachwyt nad światem, tak. Wtedy dopiero zaczęłam zauważać i wtedy jakby coraz bardziej i coraz więcej tej wdzięczności do mnie zaczęło przychodzić. Nawet z tego, co tylko tu mamy, co jest takie piękne, po prostu niesamowite. Fotografia, podróże, no po prostu ten świat mnie zachwyca. Cudownie. Dobra, gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w swoim życiu, albo wokół siebie, Nic. wszystko jest dobrze. No, finanse, obfitość. To bym mogła zmienić, odblokować. Ale tak, poza tym, no nic, no. Idę, rosnę. Wszystko jest tak, jak ma być, więc po coś tak jest. Więc Jakie było najpiękniejsze miejsce, które odwiedziłaś? Portugalia, Algarve, Portugalii. No nie byłam znowuż nie wiadomo gdzie, ale tam spędziłam miesiąc. Tam było przepięknie. W każdym momencie po prostu, gdzie nie popatrzysz.
Na Wyspach Kanaryjskich, na La Palmie też pięknie, ale jednak Portugalia chyba najbardziej. Algarve, wspaniałe. Klify, morze, ocean, super. Dobrze, jaki jest twój największy lęk? Że mi życie ucieknie między palcami. To jest, że po prostu zmarnuję. W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś kompletnie do niczego? Przedszkolanka. Trudny zawód. Albo księgowa i przedszkolanka. Czyli księgowa Praca z koszmaru. na pełen etat, a przedszkolanka po Tak, godzinach, tak? na dobitkę. Kurczę, no. Tak. No. Ja jestem po ekonomiku, dodam. Ale tak wygląda dla mnie praca z koszmaru. To chyba bardziej nawet ta księgowa niż przedszkolanka, bo może jeszcze może z tymi dziećmi to jeszcze jakoś może. Ale z cyferkami to już w ogóle. Czy jest coś, co zawsze chciałaś zrobić, ale jeszcze nie miałaś odwagi? Rzucić wszystko i ruszyć w świat. Bieszczady. No, w Bieszczadach za blisko. Świat. Gdybyś miała dodatkową godzinę dziennie, na co byś się przeznaczyła? Mam nadzieję, że nie na telefon. Oby nie. Oby nie. Nie wiem na co. Na życie, na czytanie książek, na coś fajnego, na coś miłego dla siebie. O ile by mnie ten telefon durny nie pochłonął. Ale tak, na coś takiego. Czy czujesz się nieswojo, jak musisz wyrażać swoje emocje? Nie. Kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? Podróżnikiem. To już jak byłam tak bardziej świadoma, bo tam się bawiłam i w księdza, i w sklepową byłam, spełniłam swoje marzenie. Ale nie no, chciałam podróżować. Czy potrafisz sobie poradzić z krytyką? Myślę, że tak. Bierzesz na klatę, tak? Biorę na klatę, no. Co mam zrobić na to? Nic. A ty Mogę w ogóle przyjąć. spotkałaś się z jakimś hejtem? Nie. Nie. No ale też ja jestem bardzo mało znana, no to wiesz, jeszcze nie Wszystko jestem. przed tobą dopiero. Nie spotkałam się jakoś specjalnie, nie. Czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu? Ani to. Kurczę, jestem w tej samej sytuacji. No właśnie, i to mnie frustruje najbardziej w tym. Czego nie lubisz i co cię denerwuje najbardziej u innych osób? Kurczę, nie wiem. Staram się, wiesz, jakby, żeby mnie to nie ruszało w ogóle. Bo tam jakich to se jest. Nie wiem. Nie potrafię ci na to odpowiedzieć. To może nie masz nic takiego. No jakby staram się, wiesz, jakby, żeby mnie to nie dotykało w żaden sposób, więc nie wiem. Po prostu może się na No tym nie denerwuje mnie na skupiasz. przykład, no nie skupiam się, ale no nie wiem, nie mam pojęcia. Okej. Skoro życie jest takie krótkie, dlaczego robimy tyle rzeczy, które nas No właśnie. denerwują, których nie lubimy? Pytanie za 100 punktów. Bo nie jesteśmy świadomi tego, że jest takie krótkie. Że się liczy każda chwila jedna. Czasami chyba też nie mamy świadomości, że możemy robić po prostu coś innego. Dokładnie, że po prostu to jest tylko kwestia naszej decyzji i wiary w to, że to się da. No, dokładnie tak. Albo w siebie, no i tu wracamy do porządku. I to tak. Dlatego to jest takie fascynujące praca ze sobą, bo tam jest tyle takich różnych rzeczy, które w tobie siedzą i ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, że one tam Dokładnie, siedzą. nie mamy świadomości Tak. nawet. Odnośnie hipnozy jest też taki osobny nurt z psychodelikami. Aha, no, lubię ten temat. Ayahuasca i tak dalej. Ja na przykład stosuję mikrodozowanie. No ja też. Hoduję, stosuję. Ja nie hoduję, już zamawiam spaczkowane i po prostu sobie suszę i... Ja im śpiewam, kamyczki na nie daję, A. mantruję, wiesz, napełnia mnie energią. Grzyby to jest moc, to jest po Ale prostu jakoś świętość. cyklicznie stosujesz? Czy, Nie, wiesz co, czy teraz tak akurat nie raz stosuję w ogóle. Jak tam chcesz? Jak tam chcę, ale dla mnie to jest moc. Wszystkie Bo grzyby. ja też Wszystkie rośliny, zaczynałem wszystkie grzyby. od, to się bodajże protokół Fadimana nazywało, czy jakiegoś tam amerykańskiego... A to nie, No. ja to tak, protokół mojej garstki. Okej. Nie, I tam ja nawet tego tak. ważyłem je tam, ale Nie, co ty. Później już tak bardziej właśnie też Intencjonalnie. intencjonalnie No. podszedłem do tematu, bo tak Wiesz, myślę, że moje najlepiej. mikrodosing to jest taki bardziej makrodosing niż Aha, mikrodosing. okej. Ale nie tak, żebym, ja po prostu, ja ogólnie jestem fascynatem całej medycyny, takiej roślin wszelkich. To jest niesamowite. Grzyby są w ogóle niesamowite, wszystkie. Jak ja zaczęłam czytać, że my znamy No. 2% grzybów, Tak. a 98% jeszcze jest do poznania i to jest, co Jest drugi jest leczniczy i co drugi jest jadalny. To jest do niesamowite. obejrzenia na YouTubie. Fantastic Fungi? Tak, Na Fantastyczny Netflixie. świat Tak. grzybów, to się Na po polsku Netflixie, nazywa. no. Tak.
Niesamowite, no. No Piękne, to polecamy. piękne. Ja co prawda nigdy w życiu nie miałem kontaktu właśnie z makrodozowaniem. No to I żadnych takich tripów nie przeżywałem. Też grubym odjazdem jest ta ayahuasca na przykład i to już w ogóle tamte klimaty, no ale to już wiem, że trzeba mieć taką osobę, przewodnika tak zwanego. tak, szamana. Tak. Dokładnie. Też Ale to też czytałem, to jest słyszałem, potężne. zapomniałem jak to się nazywa, że budują takie namioty. A to jest ten taka potowa terapia, tak? O to ci chodzi. No, Dla tych, co nie wiedzą, to Mhm. buduje się jakby taki szałas. Ten szałas przykrywa się kocami. Mhm. W środku wykopuje się dół. Tak, Do tego tak, dołu no. wrzuca się rozgrzane kamienie, czy tam węgle. I na to się kładzie jakieś tam zioła, jakieś tam roślinki. Tak. I chodzi o to, żeby tam... To nie jest tak, że idziemy jak do sauny na 5, 10, 15 minut, tylko tam się po prostu siedzi godzinę, 2, 3. No to na to bym się akurat nie skusiła. I rzadko jakoś, ale... kiedy ktoś po prostu jest w stanie wytrzymać za pierwszym razem. Tak, ale to też takie rzeczy są też teraz bardzo takie, wiesz, fancy reklamowane i to się robi też dla kasy i to nie jest fajne. To trzeba zrobić moim zdaniem z odpowiednim człowiekiem, w odpowiednim miejscu, tak jak ma być. Z odpowiednią intencją, a nie, bo to jest modne i gdzieś tam, nie wiem, chcą z tego po prostu mieć jakiś zysk i gdzieś tam robią po prostu to po domowemu, czy nie wiem jak, to nie o to chodzi. Jak ktoś z osób oglądających zajmuje się takim tematem, to niech się śmiało odezwie. Ale dużo jest różnych takich, mnie to też bardzo fascynuje. Ale grzyby mnie bardzo fascynują. Nie tylko te psychodeliczne, ale też te, które jakby leczą. Lion's Mane. Reishi. Reishi nie stosowałem. Reishi, Lion's Mane, Cordyceps. Cordyceps to jest taki rak wśród grzybów, bo on zjada inne... Zoty. No, poszedłem do kuchni i też jakby ktoś chciał... Gdzie To jest jest super. ta kamera? To jest super. Polskiej firmy, ale też można w Holandii kupić Lion's Mane Extract. Super, dobrze wiedzieć. Ja to akurat z Polski przywiozłem, ale... Dobrze wiedzieć. No ja to jest stosuję. dużo tańsze niż holenderski Holland Barrett, bo tam to nie wiem, 20 czy 30 euro kosztuje. Też jest fajna firma w Polsce, która robi mix Lion's Mane i Cordyceps. Jest Mashup, no, tak. Super Jest dużo wywiadów bardzo. na YouTubie z właścicielem tej marki. Ziomeczkiem, No, ale ja wolę akurat formę sproszkowaną niż skapsułkowaną. Tak, bo oni ja mają sobie, też proszkowaną. No jest właśnie normalnie. w proszku też, bo ja sobie do kawy dodaję. Ja nie piję kawy. Więc... Ja No, piję ale... inne rzeczy, różne dziwne, guajusy, yerba mate, takie Yerba cuda. mate też kiedyś Spróbuj piłem, guajusy. ale... A co to w ogóle jest? To jest jeden z 3 świętych krzewów kofeinowych z Ameryki Południowej, z Ekwadoru. Tak jak yerba mate, tylko że jest mocniejszy, ma silniejsze działanie. Tak ci fokusuje głowę. Po prostu super jest i ma bardzo dużo właściwości leczniczych. Super. Możesz sobie to jako drink kupić nawet w Albercie, takie w puszeczce bio. To jest słodzone z syropem z agawy, to jest po prostu zdrowe. Tylko, że to gazowane, no wiadomo, ale możesz sobie kupić w liściach i normalnie gotować. Zaparzyć sobie, tak? I też jak długo gotujesz, jak dużo tego pijesz, to też ma jakieś lekkie psychodeliczne działanie, ale to musisz naprawdę dużo tego wypić. No. Ale super, to jest odkrycie mojego życia. To jest naprawdę odkrycie mojego życia. Jak przestałam pić kawę, jak spróbowałam tego pierwszy raz, to wow, co to jest naprawdę? To ci jakby taki wietrzy ci mózg. Jak można tak, naprawdę jesteś taki fokus. Super, wspaniała rzecz. Dobra, żegnamy świat grzybów na razie i powiedz mi, kiedy sobie pierwszy raz uświadomiłeś, że nie jesteś dzieckiem? Ależ ja jestem dzieckiem. Ja cały czas będę dzieckiem. Tam to w środku jest dziecko. Ale takim odpowiedzialnym. Biorę po prostu... Bardziej świadomym dzieckiem. Tak, świadomym dzieckiem. Czy wolałabyś odnieść porażkę, czy nigdy nie spróbować? Odnieść porażkę. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? W trakcie robienia zdjęć. No jak tańczę gdzieś. No ale zdjęcia. Albo jak coś robię, obrabiam. Gdybyś mogła zamieszkać w dowolnym miejscu na świecie, gdzie by to było? O, panie, wszędzie. Mam tyle miejsc. Nie mam pojęcia. Jest tyle tego, że naprawdę nie mam pojęcia. Byś musiała pozwiedzać? Tak, oczywiście. Na ten moment chętnie w Portugalii. Ale gdzieś w górach w Polsce, nie wiem.
Tak to nie byłam. W Indiach To byłam mój kolega jeszcze. z pracy jedzie do Portugalii teraz na 2 miesiące, bo on z Portugalii jest. Super. Jak jeszcze zadzwonię, to może się złapiesz tam, Super. żeby No. zabrał cię. Ja też mam znajomych, wiesz, no nie wiem gdzie, gdzie znajdę swoje miejsce. Jest tyle pięknych miejsc, nie mam pojęcia. Nie mam tak, że chciałabym tam konkretnie. Gdzieś, gdzie poczuję. Chciałabym tam, gdzie jest pięknie, gdzie jest natura, gdzie jest, wiesz, Kurde, przestrzeń. jest tyle miejsc, których jeszcze No to właśnie, nie widzieliśmy. przede wszystkim, co ja to widziałam, niewiele świata. Do Nowej Zelandii zawsze chciałam pojechać. O, Do Irlandii, na Raja Ampat, No. do Indonezji. No, jest mnóstwo miejsc. Nowa Zelandia, tak. Mnóstwo. To było moje marzenie bardzo, bardzo długi czas. Bardzo długi czas. No. Także kupujcie zdjęcia Tak dla jest. Klaudii. Zapraszam na sesję, zapraszam A na zdjęcia. Kanał można wesprzeć kupując Tak, i jedziemy. wirtualną kawkę. A my, Link w a my opisie. jedziemy do Nowej Zelandii. To jest dla ciebie najważniejsze na świecie. Ja. Czy trudniej jest być dzieckiem, czy dorosłym? No dorosłym. Jesteś świadomy. Jesteś świadomy i wiesz, że musisz... Nie musisz, no ale... Dziecko Ale jest jesteś takie bardziej świadomy. z natury naiwne, powiedzmy, Nawet nie ale tyle. Dziecko żyje. inaczej patrzy na świat. Trudności tam nie ma. Dziecko po prostu żyje tak, jak każdy człowiek powinien tak żyć jak dziecko. Co według ciebie oznacza bycie prawdziwie wolnym? To jest w środku. Poczucie wolności jest w środku. I sama ta świadomość, że jakby ty kierujesz swoim życiem i wszystko, co się dzieje w twoim życiu, to jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedzialność. Niczyja inna dookoła. Więc jeżeli nie czujesz się wolny, to sam sobie po prostu tą wolność w jakiś sposób ograniczasz albo zabierasz. To jest dla mnie. Ja mówię to do siebie w tym momencie. To jest po prostu w tobie. Nikt ci tego nie jest w stanie zabrać. Nigdy. Nic i nikt. Choćby cię do więzienia zamknęli, nie wiem, to jest po prostu w środku. Może był taki piękny cytat i znowu nie pamiętam czyj. Tak, to było to. Viktor Frankl. Ano. Człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednego. Ostatniej z ludzkich swobód. Swobody wyboru swojego postępowania w konkretnych okolicznościach. Swobody wyboru własnej drogi. Amen. Nic dodać, nic ująć. Czy wierzysz w życie pozaziemskie? Oczywiście. Co według ciebie sprawia, że życie jest piękne? To, że żyję, że oddycham, że mogę doświadczać, że czuję, że tu jestem. A czy uważasz, że technologia zbliża nas do siebie, czy oddala? Oczywiście, że oddala, ale też w jakiś sposób myślę, że jeżeli dobrze ją wykorzystamy, to może ona dać nam więcej wolności, bo rzeczy mogą, jakby możemy to wykorzystać do tego, żeby mieć więcej czasu na przykład. Rzeczy się działy same. Ułatwić życie, Tak, korzystając z tej technologii? Tak. Bardziej już na szerszą skalę, żeby po prostu jakoś automatyzować jakieś rzeczy, żeby człowiek mógł żyć i się cieszyć życiem. Czyli korzystać, ale nie marnować czasu. No, oczywiście. I tu wracamy. Jaki jest twój obecny stan umysłu? No dzisiaj wspaniale się czuję. Wspaniale. Taki bogaty dzień. Naprawdę. Bogaty w nowe doświadczenia. Tak. W jakiej sytuacji kłamiesz? Nie kłamię. Jaki talent najbardziej chciałabyś posiadać? Śpiewać, tańczyć, malować. Albo jakiś taki talent, którego no dużo bym chciała rzeczy robić. Czuć bardziej energię, uzdrawiać ludzi energią. No miliony rzeczy bym chciała. Kurczę, ja się zastanawiałem, bo ja w ogóle nie jestem ani taneczny, ani Na ani dobrą imprezę śpiewający. pod głośnik po prostu psytrance. I właśnie tak w się zastanawiałem, żyłach. co bym, Coś wspaniałego po prostu. co bym wolał. Czy bym wolał śpiewać, czy tańczyć, ale chyba jednak wolałbym już śpiewać niż Ja tańczyć. bym chciała śpiewać, znaczy chciałabym, no. Ja Bardzo lubię śpiewać, ale do no tańczenia jakoś to... tam- Czego? No musisz na imprezę dobrą pójść. Muzyka to jest wszystko, jak ci przepływa przez każdą komóreczkę ciała twojego. Lubię to jest słuchać. po prostu i wspaniałe. Lubię czasami, jak słucham muzykę, to masz takie ciary Tak, i tak to dalej. jest To jest bardzo dokładnie, fajne no. uczucie, No, ale no. ja podczas tańczenia... Ja teraz już jakoś- mniej imprez, ale po prostu kiedy muzyka do ciebie trafia, to ja mogę 12 godzin. To jest też pewien rodzaj połączenia się ze wszystkim. To jest niesamowite. To się dzieje w środku. Po prostu przenika cię to. Cudownie. Aczkolwiek ja teraz z muzyki już trochę... Cudowne. Znaczy, słucham muzyki mniej, bardziej się przerzuciłem na podcasty. No. No ale to... No ja muzyki miałam dużo i To imprez tak miałam chwilowo. dużo i wszystkiego dużo i teraz już trochę jakby odchodzę.
Jak to potrafi człowiekowi zmienić wszystko. w ogóle. Muzyka potrafi zmienić naszą taką Wszystko. energię Tak, wewnętrzną. oczywiście, Boże, wszystko. I to jest takie cudowne, jak możesz po prostu odkrywać, jak coś usłyszysz, coś takiego, co ci prosto do serca po prostu. Już nie mówię o jakiejś imprezowej, bo ja słucham dużo różnej muzyki, ale to trafia A do też ciebie. słuchasz czasami jakiejś Niesamowite. medytacyjnej takiej muzyki, czy... Ja mantr słucham, ja różnych rzeczy słucham. A Paprodziada uwielbiam, po prostu kocham. Nie wiesz, kto to jest Paprodziad? Naprawdę. A Wonky One znasz? Kapelę? No to jest wokalista były Wonky One. I on ma wiele projektów muzycznych i po prostu jak przesłuchasz jego płytę jedną Znaczy on jakoś z góralem, przypadkiem on w jest Holandii niesamowity. nie będzie niedługo? Czy mi się coś pomyliło? Paprodziad, nie. Bo już bym tam stała Nie, po Wonky bilecie. One w sensie, bo gdzieś... Ale to już bez niego. To może jak byłem w Polsce, to mi się w oczy Może. rzuciło, że jakiś koncert, Ale to, co on przekazuje, po prostu, wiesz, chodzi o przekaz, to, co on śpiewa. Jedna płyta, jak przesłucham jego solową płytę z góralem, to tam masz od początku do końca, to ja bym tą płytę bym właśnie takim laikom dała taką inspirację taką. Tak, żeby tam o wszystkim śpiewa po kolei. Jak to wygląda właśnie to całe oświecenie. Mhm. Niesamowite. Weź sobie zerknij, posłuchaj, no to niesamowite. Pamiętasz, jak się nazywa ta płyta? No pewnie. Globalny, czekaj. No tak, teraz mi uciekło. To jest Góral z Paprodziadem, globalne... Nie wiem, nie pamiętam. Góral i Paprodziad tylko jedną mają wspólną. No to znajdę. A potem jest następna Paprodziad i Pęczak, też następna solowa i też jest wspaniała. Ja uwielbiam po prostu. Teksty, po prostu on tam o wszystkim śpiewa. Czego najbardziej nie lubisz w Holandii? Holandii. Nie no, czego nie lubię? Tego, że jest ciasno, że nie ma przestrzeni, że jest po prostu beton w koło i że jest szaro, buro, deszcz, zimno, wieje i tego nie lubię. Jakiego dźwięku nie lubisz? No i jakiegoś takiego mi się skojarzy takie po szkle takie takie coś, no coś w tym rodzaju tego typu, no. Do czego jesteś przywiązana, a to możesz odpuścić? Nie kierunkuję tego pytania w żadną stronę. Do przekonań na mój temat, które już należy odpuścić i chcę już odpuścić, jestem na to gotowa. A z czego nigdy nie zrezygnujesz? Z tego, żeby zawsze szukać radości i szukać powodów do wdzięczności. Z tego nigdy nie zrezygnuję. I żeby do końca, do ostatniego oddechu po prostu starać się wyciskać, starać się brać wszystko, co mi daje życie. Jaki jest jeden problem, za który jesteś wdzięczna, że go nie masz? Nałogi. O czym myślisz negatywnie zbyt często? O swojej sytuacji finansowej. No to jest też takie... To musisz zacząć myśleć pozytywnie. Tak. Tu jest. Moje życie byłoby zupełnie inne bez? Nie, mam pojęcia. Bez czego czy bez kogo? No pewnie bez mojego aparatu. To zupełnie inne, bo robiłabym zupełnie coś innego, więc podejrzewam, że Czyli aparat. myślę, żeby to coś zmieniło. Poniekąd moje życie też się toczy wokół aparatów no właśnie. parunastu lat No już. właśnie, Także... więc na pewno by to była duża zmiana. Nie wiem, co by było To zamiast tego, ale no tak, byłoby inne. Do kogo masz całkowite zaufanie? Do siebie. Co najbardziej cenisz w swojej obecnej sytuacji? To, że mogę wzrastać i to, że mogę dalej jakby odkrywać, o co w tym wszystkim chodzi. I to, że to widzę. Pomimo tego, że czasami mnie porywa gdzieś tam jakieś zakamarki umysłu, ale to, że jestem tu, gdzie jestem, no to doceniam. To, że idę do przodu i że w końcu się odważam. Że daję sobie szansę, pomimo tego, że się czasem krytykuję, ale to, że po prostu w końcu się otworzyłam. Ludźmi tylko. Tak, i że podjęłam pewne decyzje i odrzuciłam ze swojego życia to, co mi nie służy i że z odwagą idę. Jeszcze nie wiem dokąd, bo to jest nieznane, ale idę. Okaże. Ale idę. To też, i to doceniam. Bo może niektórzy widzowie myślą, że taka ścieżka rozwoju duchowego to, że trzeba być Buddą i tam, wiesz, siedzieć jesteś tutaj 10 na ziemi. godzin pod drzewem, no to jesteś wcale tu nie na o to ziemi w tym i chodzi. żyjesz w materii, więc nie da się.
To, czego świat potrzebuje teraz, to... Miłość. Zawsze, zawsze miłość. Miłość, 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 miłość. I tylko tyle. I Dobra. tyle. Jakie beznadziejne rzeczy robisz na co dzień, przez które marnujesz swój potencjał i niszczysz swoje życie? Siedzę z telefonem, ale no nie siedzę z nim już jakoś nie wiadomo jak, ale no to chyba tylko to takie, wiesz, co widzę, że po prostu to jest zbędne, to jest bezsensowne. To widzisz, prostu. masz teraz taki Bez sensu. goal, jak Tak, się mówi po no, angielsku, no. żeby to zmienić. Takie rzeczy, bo tak to no ja się raczej staram tak świadomie do wszystkiego podchodzić. No i jakieś tam jedzeniowe też rzeczy, które też mogę... A z tym telefonem to, co ja ci mogę doradzić, to możesz sobie podczas medytacji możesz sobie zwizualizować, no albo to w twoim przypadku uczuciowo, na przykład jedną taką sytuację, że masz ten telefon i marnujesz czas i obok zastępujesz to obrazem to jest sytuacji, której... Na tym polega właśnie też ten dwupunkt, o którym ci mówiłam. W taki sposób zmieniasz po prostu informacje. Czyli to wszystko jest ze sobą... tak, oczywiście, to jest wszystko, tylko inaczej się to nazywa. się inaczej nazywa, no. Ale to też nie tak, że ja siedzę non-stop po prostu cały czas z telefonem, bo tak cały czas to podkreślam, ale to jest taka rzecz, którą bym chciała jeszcze zminimalizować, bo wolałabym sobie co innego porobić. Jasne. Ale czasami mnie to po prostu, wiesz, przykleja się do ręki. Mnie też. Dobrze. Ostatnie pytanie, jakie na dzisiaj przygotowałem, to jakie wydarzenie w twoim życiu miało największy wpływ na to, kim jesteś dzisiaj? Ale masz to pytanie naprawdę. Przepraszam. Kurczę, nie mam pojęcia. Śmiało się zastanów, to się wytnie. Na pewno jakieś takie, myślę, traumatyczne sytuacje w moim życiu, które miały miejsce. To na pewno miało wpływ, bo... Nie uważasz tak, że większość w naszym życiu jest takich... Tak, oczywiście, bo to cię... Takie triggery tak zwane, właśnie takie bo ciężkie to jest sytuacje. po to, wiesz, bo inaczej byś się nie ocknął. Inaczej byś się nie obudził, musisz po prostu, wiesz, dostać plaskacza po prostu, żeby cię ocknęło. Oczywiście, no to takie rzeczy, jakieś stany przeddepresyjne, kiedy, wiesz, kiedy już po prostu myślałam, że Jezu, siedziałam na łóżku i nie wiedziałam, co dalej. I takie coś myślę, i że to wtedy się zaczęło, że tak, kurczę, że wtedy mi tak kliknęło, że to nie na tym życie polega. Kurczę, i to było takie odkrywcze, więc takie, wiesz, trudne rzeczy, myślę. Te trudne dają tobie moc do działania. Oczywiście, żeby się odbić. Oczywiście, żeby, wiesz, tak jak musisz spaść na dno, żeby móc się odbić po prostu od czegoś. Tego typu rzeczy chyba. Najbardziej, wiesz, że już później nie chcesz tak żyć, nie chcesz takiego czegoś przeżywać. Jak nawet, żeby to lądowanie było bardziej miękkie. No, ale może czasami musi być twarde. Żeby się ocknąć. Tak, dokładnie, no. Dobra, przebrnęliśmy przez wszystkie pytania. Bardzo ci dziękuję za przybycie, za fajną, wartościową rozmowę. Dużo rzeczy wyniknęło w trakcie takich, o których nie miałem na przykład pojęcia, że jakoś tam wspólnie nas połączą. Vibe. Tak jest. Także dziękuję ci bardzo za przybycie. I tak tradycyjnie z każdego gościa proszę o powiedzenie na koniec, no nie wiem, do widzów, do słuchaczy coś, co, no nie wiem, zmotywuje ich, zachęci. Odezwa do narodu. Tak, taka myśl przewodnia dzisiejszego podcastu. Ale to jest trudno to u ciebie, muszę powiedzieć. Ale to nikt nie mówi, że będzie łatwo. Ja nie wiem, no ja myślę, że coś, nie wiem, motywacyjnego. Ja bym chciała, żeby rozwojowego. Każdy człowiek jakby poczuł w swoim sercu, że istnieje tylko ta chwila, ta jedna, ten moment, żaden inny, a potem jest następny moment i też tylko on istnieje i żeby wszystko zrobić, co można, żeby go wykorzystać jak najlepiej, żeby dostrzec to wszystko, co mamy, tyle po prostu darów, jakie dostajemy na dzień dobry, bez niczego, bez starania, że po coś tu jesteśmy, każdy z nas. Nie po to, żeby cierpieć, nie po to, żeby sobie nawzajem robić krzywdę, tylko po to, żeby się kochać, żeby żyć w radości, w spełnieniu, w szczęśliwości i po prostu czerpać z tego daru, który tu dostaliśmy. No i tyle.
nie wiem, co mogłabym więcej powiedzieć, że każdy ma światło w sobie i po prostu, żeby widzieć światło w drugim człowieku i żeby swoje własne światło rozpalać i żeby się tym dzielić, żeby po prostu się te światełka łączyły i żeby była jasność i miłość. Życzę może tak przy okazji każdemu, żeby nastąpił w jego życiu taki etap, żeby właśnie nie że obudził, ale może żeby no ta iskierka taka go Tak, dotknęła, żeby żeby dokładnie. coś zmienić w swoim życiu. Ale dajmy też im wolność. Jasne, Każdy ma nie po można nikogo prostu zmuszać. swoją drogę. Dobra. Dziękuję ci raz jeszcze. To była przyjemność porozmawiać z tobą, spotkać się. Widzów zachęcam do subskrypcji, do łapkowania, bo jak zwykle 80% z was tego nie robi. Łapkujcie. bo fajnie. Łapkujcie, tak. Jak już wcześniej wspominałem, kontakt do Klaudii zamieszczę pod spodem w opisie tego filmu, także jak ktoś będzie chętny, żeby pooglądać zdjęcia, kupić zdjęcia i przy okazji wesprzeć Sesję na przykład. Sesję, tak, Czy i cokolwiek. wesprzeć Klaudii podróżowanie, to serdecznie zapraszamy. No, Ja I to też chyba- bardzo dziękuję. Było super. a tak się stresowałaś na Było początku. super i fajny vibe i bardzo ci dziękuję i mnie napełniło po prostu to energią i radością i dziękuję. Bardzo się w Dziękuję, takim razie dziękuję, cieszę. dziękuję. Oby więcej takich podcastów było. No i cóż, widzimy się, moi drodzy widzowie, w kolejnym podcaście. A kolejnym moim gościem będzie Renia. O, proszę bardzo. Renia będzie u mnie jutro, ale O, proszę, widzowie proszę. zobaczą ten odcinek tydzień później. To i wygrzałam jej krzesełko. Tak. To możesz jej powiedzieć, że jej tutaj wygrzewałam specjalnie. Przekażę jutro, tak. Dobra, dziękuję. Ja również dziękuję, super było. No. No. Do widzenia. Do widzenia. Widzimy się w następnym odcinku.